Byłem we wtorek, wczoraj byłem. Okej, czyli mamy już tutaj, większość osób było albo odsłuchało, zobaczyło, czyli wiecie, o co chodzi. Przejdę do dalszej części prezentacji urządzeń QX, i udostępnię ekran. Nagrywanie włączyłem, także też dostaniecie, nie ma problemu, żeby oglądnąć sobie. Słuchajcie, pójdziemy do różnic. Wczoraj nie omawiałem różnic takich technicznych. Pokażę jeszcze raz te różnice techniczne, czym się różnią urządzenia, jakie praktycznie są tutaj te zalety i jednego i drugiego urządzenia, bo niewątpliwie obydwa mają swoje zalety. I to też trzeba pamiętać, że te tańsze QXS, dobry na start, nie jest w takim znaczeniu słowem gorszym. Jest może mniej troszeczkę wydajny, ale jest tak już fantastycznym urządzeniem, lepszym aniżeli poprzednia generacja urządzeń, na których pracowaliśmy przez 10 lat, na urządzeniach z KIO, i to też o tym będę tu nawiązywał, czyli one są tutaj udoskonalane i praktycznie dają takie fajne rozwiązanie, że jak mamy mniejsze środki, to możemy właśnie zaczynać z QXAS. Tak to producent wymyślił, żeby dać ten ekonomiczny start. Jakie są takie różnice? Taka najważniejsza, praktycznie podstawowa różnica to jest ilość generatorów fal. I tutaj nie ma na pokazie urządzenia z KIO. Z KIO miało jeden generator fali. Co to oznacza? Oznacza to, że w jednym czasie można tylko oddziaływać jedną falą na dane sprawdzane miejsce, tak? Czy to będzie komórka, czy to będzie czakra, czy to będzie pole informacyjne, tak? Czyli w tej frekwencji mogę pracować tylko z jedną falą. Natomiast tu już mamy dwa fale, czyli równolegle z dwóch stron, a QXED ma 3 fale. To daje już naprawdę dużo lepszy punkt widzenia. I też to się stosuje, słuchajcie, na przykład w astronautyce, żeby mieć obraz Słońca w czasie rzeczywistym, jak to mniej więcej wygląda, to muszą chodzić równocześnie 3 sondy, tak? Czyli że one okrążają i wtedy można dzięki komputerom złożyć ten moment, że mniej więcej jakbym oglądał w 3D, czyli mam ten wymiar z każdej strony. I to samo możemy mieć na poziomie komórkowym, czyli żeby dobrze odczytać komórkę, im będę miał więcej tych fal, tym lepiej będę odczytywał komórkę. I to jest jedna ta podstawowa do sprawdzenia wibracji, do tego, jak to wygląda, ale druga strona też tego, co powoduje, że jest to dużo lepiej, to jest wysyłanie impulsów terapeutycznych. I to jest już tutaj ten temat, który też oddziaływuje. Tak, to mogę oddziaływać w tym samym czasie tylko jedną falą, a tak mogę już o 2 lub 3. No to słuchajcie, jeżeli ktoś chodzi na masaż i miał możliwość tam bycia masowaną przez jedną osobę, ale jest coś takiego na przykład jak masaż na 4 ręce, tak? I na 4 ręce równocześnie 2 osoby masują. To jest już zupełnie inne doznanie, tak? Inna jakość i powiem wam, że dla mnie osobiście jest to też ulubiony masaż, bo po tym masażu, słuchajcie, moje ciało jeszcze wibruje kilka godzin. Ono jeszcze cały czas chodzi i to w czasie relatywnie krótszym. Czyli, ale nie miałem więcej niż na 4 ręce, ale spotkałem ludzi, którzy mieli na 6, na 8 i mówili, że to już jest w ogóle czad. Tak? Czyli być może kierunek przyszłościowy rozwoju urządzeń będzie również, że będzie ta ilość generatorów fal wzrastać. Kolejna rzecz to są, słuchajcie, częstotliwości. Te takie najważniejsze, bazowe częstotliwości, w których się operujemy i są reakcje fizjologiczne, są do 100 000 Hz. Czyli tam możemy zauważyć akcje i reakcje na tych naszych biologicznych poziomach. Tak? Czyli wysłane jest, patrzymy, aha, działa. Tak? Jest akcja, jest reakcja. Przez nas wszystkich cały czas przepływają różnego rodzaju fale. Nieustannie. Kosmos promieniuje, słuchajcie, promieniowanie gamma, promieniowania terahercowe, beta, to pewnie słyszeliście i one przepływają przez nasze ciało, ale nasze ciało fizjologiczne na większość z nich nie reaguje, co nie oznacza, że to może mieć jakieś poważne skutki dla naszego zdrowia, słuchajcie, dla naszego samopoczucia, czy też całego życia na planecie, bo też
To jest ten temat. Na przykład wielkie te zlowatacenia, które były, one są powiązane bezpośrednio z rozbłyskami gamma, które przeleciały dosłownie przez parę sekund przez Ziemię i zmieniły cały klimat na Ziemi. To jest też takie piękne spojrzenie i se warto troszeczkę o tych frekwencjach uczyć. I Skio miało do 25 000 Hz, PureX ma do 450 000 Hz i chodzi mi tutaj, słuchajcie, o impulsy, które idą na elektrody. I mamy tutaj dwa takie jakby, można powiedzieć, też te generatory, czyli wytwarzacze tego w komputerowym układzie, mikroprądów, ale również i fal, które idą w przestrzeń. I do tego mamy antenę specjalną i zaraz też o tym będę mówił. I natomiast QXED ma aż do 2,5 miliona Hz, czyli jak mamy założone elektrody, i tutaj też jest taka ciekawostka, słuchajcie, przy elektrodach to są taki nowy rodzaj elektrod, który wszedł w tym roku i on na przykład ma tutaj taką część metalową. Ta część metalowa, ona zapewnia tak zwane dożywotnią jakość przesyłu mikroprądów. I to jest bardzo duży skok jakościowy, bo na przykład na tych jeszcze starszych takich rodzajów, które nadal są tu używane, ale już producent pracuje, że też przejdzie na metalowe części, które przykładaliśmy tutaj, to tutaj ta guma, ona się z czasem wyciera. To jest taki specjalny w ogóle rodzaj gumy, to nie jest guma, wiecie, z gumy do dętki, tylko specjalna guma z wieloma dodatkami, żeby spełniała praktycznie rzecz biorąc wymogi do wielokrotnego użytku, bo również w obiegu są, słuchajcie, elektrody jednorazowe, ale wszystkie elektrody jednorazowe są słabsze. One praktycznie nie dają rady przenosić takich rzeczy i w biofeedbacku praktycznie rzecz biorąc właśnie te elektrody gumowe się najbardziej sprawdzają do wielokrotnego użycia. I one praktycznie z czasem tracą tą swoją wydajność, aż dochodzą na przykład do takiego momentu, że nic nie przewodzą, a jeszcze fizycznie funkcjonują. Czyli trzeba co jakiś czas elektrody te gumowe sprawdzać i na przykład producent taki serwis daje na przykład na konferencji tej międzynarodowej w Budapeszcie raz do roku robionej, za darmo można sprawdzić, czy tam urządzenie super działa, że wszystkie impulsy wychodzą, a zresztą też, żeby to też rozjaśnić, to producent też wprowadził teraz taki tester i można sobie dokupić, ktoś jak ma urządzenie, może sobie dokupić tester, czy to urządzenie dobrze działa. I to jest dobra inwestycja dla już takich, jak mamy troszkę dłużej i chcemy mieć pewność, że urządzenia, ale ja Wam powiem z mojej 12-letniej praktyki, że te urządzenia naprawdę bardzo, bardzo rzadko się psują, o ile nie zostaną rzucone, kopnięte, zawilgocone i jakieś inne tam rzeczy, takie mechaniczne, a tak same z siebie się nie psują. Tak? To jest bardzo dobra strona. Wrócę tutaj teraz do tych herców, czyli mamy aż 2,5 miliona herców, które możemy wprowadzać, słuchajcie, bezpośrednio w mikroprądach i to zwiększa to jest w ogóle działanie na elektrodach jest najsilniejsze. Mimo że urządzenie daje tą możliwość pracy, słuchajcie, na odległość, to wszystkie badania, które były prowadzone, zawsze pokazywały większą wydajność terapeutyczną na elektrodach, tak? Czyli mamy tutaj temat istotny, czyli mamy różnicę generatorów, mamy różnicę herców. Mamy również coś takiego, co się nazywa chip. To są specjalne, słuchajcie, dodatkowe wzmacniacze w urządzeniu, które bardziej stymulują jeszcze w danych obszarach. I na przykład QXS ma chip taki EKG. Nie chodzi o EKG medyczne, bo to w ogóle nie jest urządzenie medyczne, tylko urządzenie, słuchajcie, wellnessu, tak? Urządzenie z grupy właśnie medycyny energetycznej, ale nie medycznej, chociaż Skio miało przez prawie 15 lat status klasy drugiej A medycznej i myśmy jeszcze musieli tam w latach 2013 chyba do 16 byliśmy zgłoszeni do instytutu takiego specjalnego, kontrolą podlegaliśmy, była sprzedaż na 8%, co też było problematyczne, bo w tamtym czasie, nawet do dzisiaj, leasingi też nie lubią za bardzo leasingować sprzętów medycznych. To jest ciągle grupa wysokiego ryzyka dla leasingów. I dużo łatwiej jest na 23%, tak? I praktycznie rzecz biorąc,
koszty i skrócenie czasu certyfikatów, które były na przykład w roku 2018, już to weszło, z 5 lat certyfikat został skracony do 3 lat, koszty podnieśli i to jest takie właśnie, słuchajcie, działanie dużych korporacji, które lobbują, żeby małe firmy się wypadały, czyli nie były w stanie udźwignąć proceduralnie, słuchajcie, takich tematów. Część producentów to robi, ale musicie też wiedzieć, że jeżeli nawet mają certyfikat klasy medycznej, to nie oznacza, że to jest na wszystkie terapie, które oferuje, bo najdroższą rzeczą w certyfikacie jest nie certyfikat bezpieczeństwa elektromagnetycznego i elektrycznego, tylko badania kliniczne w danym obszarze. One kosztują najwięcej i to jest też takie zniechęcające do niektórych rzeczy, że trzeba naprawdę bardzo dużo wydawać. Na przykład będzie wtedy sytuacja, że ja mam na takie rzeczy jak bardzo popularne są urządzenia medyczne antybólowe, na pracę mięśni, na zdjęcie praktycznie układu nerwowego. I to są urządzenia, które pracują w tak zwanym tensie i prawie w każdym gabinecie fizjoterapeutycznym są urządzenia. Nawet jak wygooglujecie sobie urządzenia TENS, bardzo fajne do właśnie redukcji bólu i przy kontuzjach i tak dalej. To jest najbardziej udokumentowane. Praca właśnie mikroprądów. No to w tym zakresie to działa. Oczywiście TENS jest w QX-ach. To tutaj jest jedna z podstawowych rzeczy, ale on ma wiele rodzajów terapii i to jest też kolejna rzecz. Czyli QXED, wracając do tych chipów, ma EKG, EEG, to są fale mózgowe i EMG, to są mięśnie, tak? Czyli mamy już o wiele szerszy tutaj zakres i to powoduje, że to urządzenie ma wyższą tą taką i skuteczność terapeutyczną i analityczną. Kolejna rzecz to jest, słuchajcie, rodzaj tacy testowej, to jest bardzo fajna rzecz, taca testowa. W QX-ie S jest ona wbudowana w korpus urządzenia, tak jak tutaj, taka metalowa płytka, natomiast w QX-ie D ze względu na to, że jest ekran krystaliczny tutaj na froncie, trzeba było zrobić przystawkę. I to jest świetne też takie rozwiązanie. Słuchajcie, do czego służy w ogóle taka przystawka? Ja tutaj zatrzymam udostępnianie. Jej działanie jest wielorakie. Czyli ja mam teraz przystawkę. To jest akurat przystawka do urządzenia QXED. Ten kabel się podłącza w odpowiednie miejsce. Ono służy do tego, żebyśmy mogli to, co na przykład ja tu wziąłem buteleczkę z nośnikiem homeopatycznym, czyli będę mógł wgrywać energowibracje w każdy dowolny nośnik, tak? I ten nośnik to się tak często, ponieważ urządzenia QX są urządzeniami też homeopatycznymi, informacyjnymi, no to praktycznie rzecz biorąc mogę wgrać z tej... O, tu mi poleciało, tak? Trzeba uważać, takie śliskie. Czyli mogę wgrać praktycznie od tej strony w buteleczkę, ja mam alkohol, mogę wgrać dowolną energowibrację, którą mam na przykład w Matrixie, czyli w głównej macierzy informacyjnej. I to powoduje, że ja mogę tworzyć tak zwane remedia, energetyczne duplikaty remediów. Jest to znowu takie słowo homeopatyczne. Remedia to są wszystkiego rodzaju leki homeopatyczne, maści, zioła, tynktury, wszystko to, co sprzyja organizmowi, to jest właśnie słowo remedium, czyli na coś, co mogę tym oddziaływać, żeby obniżyć praktycznie rzecz biorąc i leczyć, tak? To jest ten niesamowita rzecz, czyli ja mogę to zrobić i Wam też pokażę, jak prosto można na tym urządzeniu, nie będąc nawet homeopatą, zielarzem, czy specjalistą na przykład od esencji Bacha, czy od olejków eterycznych, od aromaterapii, ja tylko mogę, poprzez to, że mam urządzenie, to mogę tworzyć dowolny energetyczny duplikat. Bardzo fajne też jest na przykład to, że ja mogę tu wlać olejek, i w ten olejek wprowadzić na przykład energoinformacje. Załóżmy, wezmę sobie taki olejek kokosowy, one bardzo często to jest jako olej nośnikowy, bardzo czysty, taki też wygodny, bo nie zostawia tłustych plam na ciele, nie brudzi koszul i tak dalej. Dlatego też się stosuje na przykład w olejkach eterycznych bardzo często właśnie jako olej nośnikowy
olej kokosowy czy MCT, tak? Te dwa, tutaj obydwa są z tej samej grupy i praktycznie rzecz biorąc, ja mogę wgrać na przykład energowibrację bardzo drogich olejków i będę miał taki wyrób, nazwijmy to czekoladopodobny, kiedyś tak to za komuny było, tak, że były batony czekoladopodobne, ale to nie jest aż taka różnica, tylko po prostu będzie to wgrane i my możemy naprawdę, nazwijmy to tanim sumptem, dać naszym klientom, naszym dzieciom, naszej rodzinie gotowe remedium na dany problem. Czyli życie jest dynamiczne, życie jest zmienne i przynosi nam różnego rodzaju wymagania, wyzwania. I praktycznie to trzeba sobie z tym mocno podziałać. Druga działalność z tym to jest to, że na przykład przychodzi człowiek i jest uzależniony od papierosa, uzależniony od czekolady, od jakiegoś rodzaju słodyczy, słuchajcie, czy innych rzeczy, czy na przykład katar, który mamy i on przyjdzie, o tu mam chusteczkę, o którą sobie czyściłem okulary, tak, sobie weźmie, wysmarka ten katar i położy ja położę to na tą dyskietkę i mogę ściągnąć energowibrację do komputera i w komputer oprogramowanie przetworzy i wyślę falę odwrotną, czyli falę, którą wygłuszy to. I ja mogę na tej bazie stworzyć indywidualne remedium dla klienta na katar, na jego katar. Słuchajcie, 1:1, nie na katar ogólny, tylko na to, co u danego człowieka jest, tak? Czyli to jest niesamowita też wzrost wydajności. Obydwie tace, czy to jest taca, słuchajcie, w QX-ie S czy w QX-ie ED, one działają na zasadzie pulsacji pola magnetycznego. I ona jest trochę znowu słabsze aniżeli mikroprądy. I też producent tutaj zrobił taką nowinkę i to jest, słuchajcie, przyrząd, który służy do wprowadzania frekwencji bezpośrednio w wodę. Załóżmy, ja mam tutaj swoją tam szklankę do picia, bym tu zanurzył, jak bym podłączył, to mogę wprowadzić znowu dowolną wibrację do wody, do płynu, do oleju, do alkoholu, do gliceryny, bo często dzieciom się podaje też na bazie gliceryny, robi się właśnie takie nośniki remedia, tak? Czyli żeby dzieci mogły to przyjmować. Nie każdy może alkohol, chociaż alkohol ma tą dobrą stronę, że najdłużej utrzymuje energowibrację. I na krótkie na przykład takie remedia dodaje się niewiele alkoholu, kilka kropelek, żeby przytrzymała woda energowibrację. Woda sama z siebie bardzo szybko przyjmuje i oddaje, czyli jest przepływem, czyli jest taka jak życie, jak powietrze. Jak przyjdzie dym, to jest w wodzie dym. Jak dym odejdzie, przyjdzie świeże powietrze, jest świeże powietrze, tak? I w ten sposób woda, praktycznie rzecz biorąc, jest bardzo dobrym nośnikiem. My jesteśmy też, słuchajcie, w 60-70% z wody, czyli mamy tej wody bardzo dużo w organizmie i jakość jest ważna. Czyli ja mogę teraz, to jest kolejny taki upgrade jakościowy, działać z tym tematem. Ja jeszcze Wam to później też pokażę, jak to funkcjonuje. Wróćmy do ekranu, czyli już wiemy, do czego służą płytki. I ta praca wydaje się troszkę skomplikowana, ale my tam mamy takie proste protokoły. Postaw, włóż, słuchajcie, oczyść energetycznie nośnik. To też będę Wam pokazywał i dobierz, tak? Kolejna różnica, słuchajcie, QX-ED ma mocniejszą antenę do działania aniżeli QX-S. Dzięki temu też jest nie dość, że 3 fale będą szły i będzie działała również mocniejsza antena, to wszystko fajnie tutaj sobie działa. Natomiast jeżeli chodzi o oprogramowanie, to już mówiłem na poprzednim webinarze, te urządzenia mają te najważniejsze oprogramowanie, tak zwany Omnis i możliwość pracy w podprzestrzeni na odległość, tak zwany QX Subspace. I to jest Quantum Xyroid, słuchajcie, to jest od właśnie kwantowego Xyroid. Xyroid to był skrót pierwszej generacji urządzeń, które weszły w 80-tych latach w USA i praktycznie rzecz biorąc od tego się zaczęła przygoda
Później było, słuchajcie, QXCI, potem było Skio, potem Skio Pro, Skio Theta, Eductor i różne wariacje też na różne rynki, bo też taka była potrzeba, na przykład na Stany Zjednoczone było Indigo, czyli była to kopia Skio, a praktycznie miała oddzielną nazwę, certyfikację, no, tak jak modele w samochodach, model na Amerykę, model troszeczkę się niby różni, ale wszystko praktycznie prawie to samo. Także mamy też mocniejsze, tak? A natomiast też te programy dodatkowe, które będę dzisiaj Wam pokazywał, tą orkiestrę energetyczną, którą mogę jeszcze dorzucić, jak również programy samodzielne, które będę pokazywał na następnym webinarze, one są takie same dla obu urządzeń, tak? Czyli cały czas idziemy na tym samym oprogramowaniu, ale QXS ma tylko jeden program dodatkowy i to jest taki tak zwany smart raport, czyli inteligentny raport, taki uproszczony raport, który można wygenerować w trakcie spotkania, sesji, terapii, badania, obojętnie co będziemy robić, możemy te raporty generować, czyli ma ten najważniejsze, serce i mózg całego, no tą potęgę QX-a, czyli ma Omnisa, czyli to już jest najważniejsze. Natomiast QXED ma od razu 10 dodatkowych programów, czyli to też już jest tutaj rzecz, która wpływa. I praktycznie rzecz biorąc, to są takie najważniejsze. Również na przykład taka rzecz jak kabel przewodzący w QX-ie ED jest wyższej jakości. Nie jest to duża różnica na przykład w samej cenie, bo taki kabel możemy kupić w Polsce, słuchajcie, za około 120 zł, 130, ale to są kable już z lepszą osłoną do promieniowania, czyli to też jest ważne, słuchajcie. Jeżeli ja mam kabel, to jeżeli dam więcej tych osłon i on jeszcze szybciej przewodzi, to on jest bardziej odporny również na promieniowania z zewnątrz, czyli one nie interferują, nie zaburzają sygnału. To jest też istotne. I właśnie mają ten taki specjalny kabel, który stosuje się już w urządzeniach medycznych. Też jeżeli dotykamy tego tematu urządzeń medycznych, to słuchajcie, producent robi i wszystko idzie w kierunku urządzeń medycznych, jednakże właśnie o tym powiedział też na ostatniej konferencji, bo cały czas tak jak właśnie w tych elektrodach tutaj co mamy, to ten metal już i wszystkie rzeczy są wykonane z surowców z certyfikatem medycznym. To bardzo podraża w ogóle kwestie surowcowe, bo wszystko co ma certyfikat kosztuje 10 razy tyle, co normalnie ten sam leżący obak, tylko bez certyfikatu. Tak to na rynku funkcjonuje i powiedział, że spodziewa się, że w ciągu roku, dwóch dojdzie do tego, że będzie QX medyczny, typowo medyczny, ale na tym medycznym nie chcą iść w tą politykę, że teraz mam medyczny i na nim mogą wszyscy pracować. Nie, stworzą medyczny, na którym będą mogli pracować pracownicy medyczni. Czyli będzie urządzenie też dużo droższe, ale będzie poszerzone o segment medyczny, czyli będzie ten temat tutaj mocno fajnie promowany też, ale de facto nie zmieni czegoś takiego, że jeżeli nie jesteśmy pracownikami medycznymi, żeby móc mówić, że mam i w ogóle pracować, czyli no, wprowadzi takie ograniczenie. Wrócę jeszcze do szkoleń, bo wczoraj też nie pokazywałem i nie mówiłem o szkoleniach. Tego zerknę, czy macie jakieś pytania, zobaczymy, czy są. Nie pojawiły się pytania, to idziemy dalej. Słuchajcie, jeżeli kupicie urządzenie, to no, trzeba mieć szkolenie. I my tutaj w ramach zakupu urządzenia dajemy 3 lub 9-dniowy program szkoleniowy. To zależy od modelu. Ale tak czy owak nasze szkolenie podstawowe, które powinien każdy, kto kupuje te urządzenie, powinien przejść, to jest 9-dniowy program szkoleniowy. I mamy tutaj praktycznie rzecz biorąc te 3 dni startupu dla obu urządzeń praktycznie dajemy jako taki nasz serwis, jako taki gratis, też od nas jako brokerów, szkoleniowców i tak dalej. Słuchajcie, my byliśmy szkoleni i jeszcze pracowaliśmy wszystko po angielsku. Producent w Budapeszcie nie poświęcił nam dużo czasu.
na tematy szkoleniowe i musieliśmy wszystko naprawdę, jak to się mówi, wydobywać, przetłumaczyć, zrozumieć. No, dużo stresu mnie to kosztowało, nie będę ukrywał i się śmiałem tak w pewnym momencie, mówię, weszliśmy w urządzenia do wykrywania i redukcji stresu, a jestem tylko z tym zestresowany, bo jak to używać, jak to wykorzystać najlepiej i tak dalej. Ale od razu też powiem, że urządzenia, oprogramowanie mają bardzo proste funkcje i można się naprawdę tego nauczyć bez jakiegoś większego rzeczy, żeby robić terapię. I to już wczoraj zobaczyliście, że na przykład terapie główne no to było 3-4 kliki się nauczyć i idzie terapia. Ja nic więcej nie muszę umieć, może z 10. No i to się fajnie też kręci. Jak widzicie, tu jest zdjęcie na żywo z szkolenia właśnie osób, które kupiły i praktycznie rzecz biorąc też dajemy certyfikaty po szkoleniu. To jest taki wzór, to jest dość istotne od strony takiej prawnej. Trzeba być przeszkolonym, obojętnie gdyby się cokolwiek, gdziekolwiek wydarzyło. Słuchajcie, a statystyki są nieubłagane, zawsze się komuś coś wydarzy, czyli może to na mnie nie paść, ale może tak być. I też na przykład na szkoleniach w Rumunii, gdzie jeździliśmy, słuchajcie, w latach 2016-17, wtedy, w tamtym czasie do jedynego uniwersytetu medycznego, akademickiego, który wykładał biorezonans i biofeedback, miał katedrę biorezonansu i biofeedbacku. Pod tym patronatem szkolili nas lekarze, którzy od lat pracowali wtedy na urządzeniach z KIO w tamtym czasie i starszych tych typów. I praktycznie rzecz biorąc, jedna właśnie z prowadzących, pani doktor, mówi o tym, że jej pacjentka, no ona tak mogła mówić, jej pacjentka umarła jej w gabinecie podczas sesji. Po prostu odeszła, wybrała sobie takie miejsce. No i co się dzieje? No trzeba wezwać policję, przyjeżdża prokurator i 3 pierwsze pytania prokuratury to są bardzo proste. Jaki zawód, co robisz? Czy byłeś przeszkolony i czy to urządzenie ma certyfikat? To są 3 pytania, które zada zawsze prokurator, policja w takich sytuacjach. Słuchajcie, to nie musi być od razu takie szokowa rzecz, ale załóżmy, że ktoś sobie nawet będzie schodził po schodach, poślizgnie się u nas na terenie naszego gabinetu, upadnie, złamie rękę, jest wypadek i będą te pytania, co on robił w gabinecie, co się działo i tak dalej. I w tym momencie trzeba być tak w ten sposób, że ok, urządzenie ma certyfikat bezpieczeństwa elektrycznego, super. Jestem przeszkolona, super, prowadzę gabinet albo działam domowo, ok, te urządzenia nie wymagają, powiedzą dobrze, to my sprawdzimy, wiecie jak to jest, no ale tak to wygląda i się dzieje. Czyli zaraz po pierwszym 3-dniowym szkoleniu dostajecie certyfikat, że jesteście przeszkoleni i możecie spać spokojnie, macie te 3 rzeczy, które się dzieją. Też co dajemy w serwisie, to jest, słuchajcie, każde szkolenie jest nagrywane i praktycznie rzecz biorąc udostępniamy potem linki i sobie można do niego wrócić. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz. I natomiast ten nasz cały 9-dniowy cykl robimy tak, że w promocji dla QX-AED, tego droższego urządzenia, jest ono bezpłatne. Natomiast dla QX-S trzeba dopłacić. To jest taka też dodatkowa koszt jak gdyby, który trzeba pokryć i dodać. To jest 3000 plus VAT za te dodatkowe szkolenie. Pytań? Ok, idziemy dalej. Idziemy dalej. Słuchajcie, dzisiaj ja już tak jak wczoraj robiłem demografię i kalibrację. Chcę jeszcze tutaj w kalibracji Wam tylko pokazać, słuchajcie, taką istotną rzecz, wczoraj o tym nie mówiłem, że urządzenie mierzy również tak zwany stres geopatyczny. Czyli to jest też niesamowita rzecz, słuchajcie, takie najbardziej znane to są żyły wodne. I są żyły wodne tak silne, że po prostu one mogą wywołać u nas poważne degeneracje, a tym samym choroby. Czyli są takie, jak popatrzymy na przyrodę, to na przykład słabsza przyroda, ona jest w miejscach właśnie bardzo często obciążona żyłami wodnymi, na przykład dęby lubią żyły wodne. Czyli jeżeli byście kiedykolwiek w życiu myśleli kupić działkę budowlaną, gdzie jest dużo dębów, to bądźcie uważni, bo dęby lubią żyły wodne i praktycznie rzecz biorąc narażamy swoje zdrowie na to, tak? Także to jest też taka niesamowita rzecz.
ale dzięki temu możemy również sprawdzać, słuchajcie, inne stresy geopatyczne, takie jak siatkę Hartmana, siatkę St. George'ii i tak dalej. O tym uczymy na praktycznie rzecz biorąc szkoleniach i przekazujemy dane. Słuchajcie, przechodzimy do testu i ja wczoraj nie omówiłem, tak zostawiłem, bo bardziej popracujemy nad tymi wszystkimi tutaj właśnie analityką, liniami, kolorami na 5. webinarze, ale chcę już Wam dzisiaj tak pokazać, o co chodzi. Słuchajcie, system robi kalibrację. I to jest też ewenement, bo kalibracja pokazuje nam, jak człowiek, czy zwierzę, czy pole reaguje, czy jest zbyt pobudzony, czy jest zbyt osłabiony. Musimy go wyrównać, żeby na poziomie właśnie też naszego układu nerwowego, jeżeli ja o tym mówię, to na przykład jedna z moich takich złotych, otwarciowych terapii, tak, w którą wchodzę, tak, to jest, słuchajcie, autonomiczny układ nerwowy. I idę sobie tutaj, wciskam przycisk Start, czyli jak już zrobię tą kalibrację, tak, i zrobię ten test i widzę szczególnie, że człowiek jest albo właśnie zbyt pobudzony, zbyt osłabiony, no to już wiem, że jest zestresowany, to muszę uspokoić jego praktycznie układ autonomiczny, układ nerwowy, żeby szły lepiej inne terapie. Czyli jest to złota terapia otwarciowa. Ja to będę tutaj powtarzał. Ona zajmuje troszeczkę czasu. I teraz urządzenie, które robiło test, taki ekspresowy test, ma możliwość robienia później już takich bardzo sfokusowanych testów. I robi nie tylko test, ale najlepszy mamy już, że zrobi test, zrobi terapię, pomasuje, podziała i zrobi retest. I wtedy widzi, jak ciało zareagowało. Dlatego gdybym robił tylko, słuchajcie, tutaj wynik tych autonomicznego układu, on potrwał już 10 sekund. Ale tu jest od razu terapia, żeby zobaczyć, jak naprawdę przy głębszym działaniu reaguje organizm. Bo organizm dąży do homeostazy zawsze. On pracuje, żeby być w równowadze, żeby nas nie bolało, żebyśmy działali, żebyśmy byli głodni, kiedy trzeba, tak? Żebyśmy szli spać w odpowiednich momentach i utrzymuje odpowiednie rzeczy, coś za coś, mówi, dobra, zabiorę z kości trochę minerałów, bo brakuje ich dla mózgu, tak? Albo zabiorę z włosów, albo z oczu, tak? Dlatego też dużo tutaj, słuchajcie, ludzi, co ma problemy oczne, to nie jest tylko i wyłącznie problem, że okulistyczny, ale to jest problem całego ciała. Ja, słuchajcie, mam okulary od paru miesięcy i dopiero teraz zaczynam rozumieć, co to jest i nie miałem czasu się zabrać, bo ciągle w podróżach i sprawach, żeby sobie porobić naprawdę taką solidną serię terapeutyczną, no to muszę korzystać na szybkiego, tak? Czyli działamy. I zobaczcie, co zrobił tutaj w tej równowadze. On mi podał, w których odcinkach są problemy, tak? W których możemy, i tu sobie mogę właśnie tworzyć ten raport. I mam od razu, i to jest kolejna beauty, taka naprawdę mega funkcja, ja mam natychmiast na wszystko, co on mi pokazuje, co mi pokazuje QX, mam natychmiast przycisk zrób terapię w danym zakresie. Czyli jeżeli ja mam w głównym matriksie zbadanych na dzień dzisiejszy 12 700 energowibracji, ja mam automatycznie 12 700 terapii, bo każdy jeden mogę energetycznie korygować, czyli nawet jak się na niczym nie znam, słuchajcie, i kliknę przycisk zrób zabieg w tym zakresie, pomagam energetycznie temu człowiekowi, tak? Czy temu zwierzęciu, czy danej sytuacji, w zależności z czym pracujemy. I to jest naprawdę fantastyczne. Kolejna niesamowita funkcja, słuchajcie, tego urządzenia to jest ten właśnie kwantowy biofeedback, że on cały czas czyta człowieka, tak? Czy zwierzę, i zbiera informacje zwrotne, tak? Czyli mamy ten taki potężny cały czas śledzenie, nazwijmy to, reakcji organizmu prawie że w czasie rzeczywistym, czyli jest akcja i reakcja. I praktycznie rzecz biorąc, urządzenie na koniec nam powie, na ile się udało skorygować ten stres energetyczny. Czy on poszedł, bo na przykład był zbyt pobudzony, to go wyprostowaliśmy tak. I na przykład mamy tu określone cyfry, my szukamy cyfry plus 85, bo to jest ten taki już zakres prawidłowy.
że już te odchylenia nie są aż tak mocno istotne i praktycznie rzecz biorąc, ono nam zaraz po terapii pokaże. I zobaczcie, to się nazywa rektyfikacja tutaj w takim slangu naszym wewnętrznym. Rektyfikacja 36. Ja mówiłem o cyfrze 85, czyli nadal nie udało się tych wszystkich nierównowagi sympatyczny piersiowy, odpornościowy, nerw błędny, tak? Nie udało, czy przywspółczulny czaszki, nie udało się skorygować. Być może jeden tak, ale drugi nie. Średnio 36, czyli ja dzięki tej funkcji mogę kliknąć jeszcze raz i ta terapia sobie płynie i praktycznie działa. Jak widzicie tutaj mam też na QX pracuję, to jest też takie ważne miejsce sterowania. Mam informacje. Zobaczcie, to są kształty fal. Tu po lewej stronie mamy kształty naturalne, jakie występują w naturze. Prostokątna i sinusoidalna są to dwie najbardziej popularne. I na przykład moksy, bardzo popularne w chińskiej medycynie, one jak zapalimy moksy, te takie cygara dymiące albo bezdymne, bezwonne, obojętnie jak, i nagrzewamy punkt, to one promieniują właśnie falami sinusoidalnymi. I one mają bardzo mocne takie tutaj działanie i większość biorezonansów właśnie korzysta z sinusoidalnej fali. Jest jeszcze prostokątna, która na przykład bardzo często się używa, jeżeli organizm jest zakwaszony czy zdegenerowany, to wtedy właśnie często organizm sam siebie wytwarza takiego rodzaju fale i one praktycznie rzecz biorąc działają. Mamy fale w kształcie piły, trójkąta i takie łaskoczące, takie fale w ten sposób, ale program jest absolutnie zautomatyzowany. Zobaczcie, ja teraz mówię, wszystko dzieje się samemu. Ja nie muszę określać frekwencji, ja nie muszę określać napięcia, nie muszę natężenia. To wszystko robi, widzicie, autofokus, tak? Auto i on tutaj wie na przykład, zobaczcie, auto inwers biofazę, czyli odwróć. On wie, w którym momencie ma zadziałać, na przykład wzmocnić, regenerować, harmonizować, a w którym momencie odwracać sam siebie. I to jest niesamowite, bo ja mogę się skupić na meritum i nie zajmuję się techniką. I to jest też właśnie ten rzecz. I zobaczcie, co się wydarzyło po kolejnej minucie. Trwało troszeczkę dłużej, bo widzicie, tu pisze około, ale są w systemie terapie, gdzie one trwają faktycznie dokładnie minutę, dwie, trzy i jak w zegarku idzie. Tyle potrwa. Ale tak jak tu jest około, to znaczy, że system będzie dążył do maksymalnego uproszczenia w czasie zbliżonym do minuty, tak? Rzadko kiedy jest krócej, z reguły jest dłużej, tak? I on mi wystabilizował. Ja wiem, że ja mogę pójść do następnego kroku i zrobić stabilizację już układu współczulnego. Kiedy jest przywspółczulny napięty, słuchajcie, to też troszeczkę wiedzy trzeba mieć anatomicznej, ale robiąc, korzystając z tego urządzenia, nie muszę aż tak dużo wiedzieć, bo idę od góry do dołu prosto, tak jak to producent stworzył. Idź od góry do dołu i to jest krok A, krok B, krok C. Czyli pierw robię przyspółczulny, czyli to znaczy, że to jest ta część naszego układu nerwowego, która tonizuje nas, sprowadza w dół, czyli mówi relax, spokojnie, nie w panice, nie pędź, nie tego, tak? I my w współczesnym życiu 90% ludzi ma pobudzony za bardzo układ przyspółczulny, który właśnie nie może i jest zestresowany, że musi cały czas nas tonizować, tak? W dół, w dół, w dół i praktycznie rzecz biorąc ta ilość bodźców jest duża. Natomiast współczulny jestem pobudzający, czyli do akcji, obudź się, tak? Rób, działaj, sport, wyczyn, muszę się zebrać, tak? To jest, on pobudza te tematy. I nerw błędny, bardzo ważny, to jest jedyny nerw, który, słuchajcie, nie przechodzi przez kręgosłup, tak? Czyli nie idzie u nas poprzez kręgosłup i tutaj zaopatruje, tylko bezpośrednio, czyli tworzy tą oś jelita mózg, tak? Czyli bezpośrednio pomija kręgosłup i on też z wiekiem nam wiotczeje, nie jest odpowiednio napięty, ulega degeneracji, bo pasożyty zjedzą troszeczkę osłonki nerwowej, transtłuszcze się wczepią, no i on nam siada i w związku z tym jest bardzo dużo i ostatnio w ogóle terapie nerwu błędnego są bardzo, bardzo modne. My tutaj praktycznie powiem wam, moda, nie moda, słuchajcie,
prawie wszystko tutaj jest. Także jeżeli chcemy gdzieś i podziałać, to wszędzie gdzieś to będzie. Zobaczcie, tak? Czyli mamy tutaj już właśnie do pracy. Jeżeli tutaj sobie wszedłem w ten też fajny panel, to zobaczcie, mam taki coś jak podprzestrzeń morficzna. Słuchajcie, to jest też taki miejsce, gdzie właśnie już pracujemy na takich obszarach jak eteryczne, astralne, mentalne, tak? Elektryczne, duchowe, czyli mamy te wszystkie nasze już nazwijmy prawie, że zewnętrzne rzeczy, które są w polu informacyjnym, są w naszym praktycznie w tym wielowymiarowym istnieniu i praktycznie rzecz biorąc działamy. Niech se to idzie, czyli zobaczcie, program sam tę amplitudę wejścia ustawia i na przykład określił, że może przekroczyć maks normalnej. Ja mogę oczywiście to ręcznie przesunąć, ale widzicie, on się mi tu zburzył troszeczkę. Nie ruszaj mnie, tak? Zostaw. Ja wiem, co robię. I słuchajcie, ja też wiem, co robi i praktycznie rzecz biorąc, rzadko tutaj u niego cokolwiek poprawiam. Ale tu po prawej stronie, słuchajcie, to jest też, co dzisiejszy moduł jest poświęcony. Mamy tą orkiestrę, mamy te programy, o których mówiliśmy. Przeglądarka ciała, DegenScan, słownik chorób, irydologia i aktywuj BIK. I zaraz do tego pójdziemy. Zacznę Wam pokazywać, jak się pracuje właśnie troszeczkę tak dynamiczniej, jak można od razu działać. I zobaczcie, tu mamy strefa mentalna, astralna, eteryczna, kosmiczna i polomorficzna, tak? I praktycznie, jeżeli tutaj czegoś nie mam, klikam start i praktycznie terapie idą. I uwierzcie mi, że opanowanie terapii to jest jedna z najłatwiejszych takich rzeczy w QX-ie. Ich jest bardzo dużo i to się na początku może wydawać, ojejku, jak chcę z nich korzystać, ale to tak aż nie jest, bo pierw uczymy się terapii głównych i jest tam kilka i idziemy dalej, właśnie tak jak szkolenia robimy, pierwsze 3 dni, miesiąc do 1,5 przerwy, następne 3 dni szkolenia po to, żeby przyswoić wiedzę, czyli ta nie jest 9 dni ciągiem, tylko 3 dni, przerwa, 3 dni, przerwa, 2 dni, przerwa, 2 dni. Tak? I praktycznie rzecz biorąc mamy zintegrowane szkolenie, też je kończymy, słuchajcie, te szkolenie kończymy też egzaminem. Dużo ludzi ma z tym stres, no bo już dawno egzaminu nie przychodzili. No, nasza klientela to generalnie plus 40, plus 50, no to jak tutaj na nowo, jak gdyby powrót do szkoły, bycie na egzaminie, się przygotowywują, uczą, ale później mówią, że to był najlepszy dzień szkoleniowy z tego 9-dniowego cyklu, bo mnóstwo już wiemy i następuje taka zintegrowanie tej wiedzy, spojrzenie z różnych punktów, także jest to bardzo fajny temat. Także mamy tutaj te sprawy do działania. Słuchajcie, tu też mamy bardzo mocną terapię fal mózgowych. Słuchajcie, jak widzicie, tu możemy pracować. Układ w ogóle QX-owy, który jest, to ja tylko powtórzę właśnie, co ci lekarze w Rumunii, obojętnie czy on był z Rumunii, czy był z Kanady, z Ameryki, słuchajcie, z Indii, tak, to oni wszyscy mówili jednym głosem. Na wszystkie sprawy neurologiczne to właśnie Skio QX to są najlepsze urządzenia na świecie, że oni mają swoje prywatne kliniki, mają dużo urządzeń, bo to jest lepsze na to jest lepsze na to, tamto próbowałem, nie, to jest, stoi, ale kurzem zarasta, tak? I każdy z nich miał swoje ogromne doświadczenie, nawet takie już dwupokoleniowe, ale wszyscy mówią nie, do analityki i do wszystkiego, co jest z neurologią, to tutaj do tego stresu najlepszy jest Skio QX. I słuchajcie, do dzisiaj tak to wygląda, czyli ja mogę tu sobie pracować, widzicie, na tych wszystkich alfa, beta, teta, delta, niedojrzałe, powolne myśli i również nad tematami pewnych dysfunkcji w mózgu, czyli niesamowita mocna praca, czyli ja sobie tutaj pójdę, mogę to sobie też znowu określić. I praktycznie rzecz biorąc iść z tematem dalej i prowadzić terapię. Czyli w takim czasie, kiedy QX pracuje, to ja się mogę również przesunąć, słuchajcie, do właśnie tego modułu, uruchamiać moją orkiestrę. Tu, gdzie jest QX, te generatory, czy 2 generatory,
czy 3 generatory, które idą, czyli 3 fale działają równolegle, ja mogę praktycznie rzecz biorąc w tym czasie pracować w innym miejscu. To są najważniejsze terapie, główne terapie. One wysyłają, słuchajcie, i mikroprądy, i działają też na antenę. Czyli mamy to poza 3 generatorami czy 2 równoległą pracę również polem. Tak? Czyli nie tylko na mikroprądy, ale to jest integrowana, wielowymiarowa praca. Tak? I mogę dorzucić następne terapie, czyli zacząć wspierać organizm różnymi terapiami. Tu dostaliśmy wyniki, my uczymy ich interpretacji i na przykład on mi tu zaznaczył, że problem jest z głęboką asymetrią bólu, tak, mózgu. I ja praktycznie rzecz biorąc mam znowu na to przycisk start, na wszystko co przycisnę mam, słuchajcie, przycisk start, czyli ja mogę robić terapię. I teraz pierw było badanie, tak, i ja sobie klikam i praktycznie rzecz biorąc idzie terapia. I teraz pokażę Wam na przykładzie przeglądarki ciała, tak? To jest świetne oprogramowanie, wspierające, wizualne, również daje nam informacje analityczne i działanie. Ja sobie idę i na przykład mogę załadować podświadomy wybór. I program sami podpowiada, pracuj z limbicznym systemem. Tak? Piękne animacje są. Mamy tutaj około 300 gotowych terapii, które możemy, jeżeli byśmy bardzo chcieli, możemy wszystkie włączyć. Tak? Ale jak za duża orkiestra, to już nie słyszymy głównej muzyki. Także trzeba umieć dobierać i my tego rzemiosła uczymy. Widzicie, tutaj są z krwinkami, potem jest brain all, czyli po angielsku wszystko, co dotyczy mózgu, czyli mamy, słuchajcie, układ limbiczny, do tego mamy mózg, czyli wszystko to, co jest związane z mózgiem, jest tu już, widzę od razu, podpowiedź pewnego rodzaju problemem. Jest również, sugeruje pracy z czakrą i mówi o pewnym nadmiarze już no, degeneracji w ciele, czyli żeby to redukować. Ja mogę tą animację zatrzymać i mogę uruchomić, słuchajcie, tą terapię, czyli mogę sobie popatrzeć i teraz uruchomiłem fizyczną taką terapię. Jak ja mam tutaj, widzicie, na górze zakładki, na przykład system narządów, pójdę do mózgu i on mi pokazywał, słuchajcie, limbiczny, to ja mogę ten układ limbiczny jeszcze podkręcić kolejną terapią, tak? Czyli wyklikałem, tak? I praktycznie rzecz biorąc, limbiczny stymuluje, tak? I mogę iść dalej. Każdy jeden się rozwija, czyli mam na przykład, tak jak tam się pojawiło też krążenie, serce, tętnice, żyły, zastawki, serce osiedra, kapilary, albo wszystkie mogę stymulować. Także każda jedna rzecz jest dla nas tutaj też fajnie pokazana. Na przykład mogę też, jeżeli na przykład jest temat związany z zmysłami, na przykład oczy, no to stymuluję oczy, tak? I tutaj troszeczkę program działa z opóźnieniem z tego względu, że jesteśmy na online. On normalnie to natychmiast to wyklikuje, tak? I praktycznie rzecz biorąc od razu działa. Widać jednak jest to wieczorne obciążenie dość duże, że jest spowolniony, mimo że ja włączyłem ten program w offline, tak? No dobrze, idziemy dalej, zobaczymy, czy tutaj przy tej aurze, o, zobaczcie, tu sobie weszliśmy, aurę klikliśmy, kliknęłem i praktycznie rzecz biorąc mamy tutaj gotowy obraz, jak w danym momencie aura wygląda, tak? I ona powinna być taka fajniejsza, troszeczkę tu mocniejsza, czystsza. No to już trzeba specyfikę poznać, robić. My troszeczkę się tym dzielimy, podpowiadamy, w których w ogóle książkach, materiałach jest rzetelna wiedza, bo to też na tym rynku dzisiaj tej wiedzy jest tyle, że bardzo dużo, a tutaj trzeba trochę też tej rzetelności. Mogę wrzucić na przykład zwiększenie poziomu energii, takiego boosta, energy boost, też no, bardzo popularne uwalnianie stresu elektromagnetycznego, słuchajcie, bo wszyscy operujemy komórkami, telefonami i jesteśmy, ten stres elektromagnetyczny jest naprawdę bardzo duży na dzień dzisiejszy. Tak? Mamy też na przykład takie terapie właśnie w tych obszarach, w których na przykład ktoś do nas przyjdzie, sportowiec, ma kontuzję, urazy, no to ja wybiorę naprawę kontuzji i urazów jako terapię wspierającą, tak?
czy na przykład ktoś przyjdzie z infekcją, zapaleniem, czy degeneracją, tak, czy psychiki będzie potrzebował, ale również tutaj takie bardzo mocne są, słuchajcie, akcenty duchowe, czyli mogę stymulować duchowe oświecenie. Czyli są ludzie, którzy chcą się rozwijać duchowo, idą tą ścieżką, mają problemy i mówią, kurczę, no nie mogę przełamać, mam jakąś barierę, już jestem blisko, ale nie złamałem. No to ja mam tutaj takie właśnie wsparcie energetyczne, tak? Czyli mogę sobie tutaj śmiało podziałać, tak? Mamy, słuchajcie, też taki dodatkowy program homeopatyczny i on tutaj rzucił mnóstwo pozycji jest. Jak ja nacisnę na dole kliknij aktywuj, to słuchajcie, te wszystkie pozycje poprzez właśnie tą pracę zdalną, pracę bez elektrod, bo wszystkie programy, tych 5 modułów, które tutaj widzicie, później jest 6, ja tu na dole mam otwarte te moduły, to mamy jeszcze Home Use'a, bardzo fajnego, też go dzisiaj pokażę, to praktycznie rzecz biorąc one praktycznie działają tylko i wyłącznie na zasadzie pola i fal, czyli nie ma mikroprądów, tak? Czyli nawet jak ja mam elektrody założone, to ten program pracuje bardzo miękko i praktycznie służy do wsparcia, słuchajcie, tych głównych terapii, tych, które są tu na Omnisie. Ona już nam się skończyła, tak? I praktycznie rzecz biorąc, mógłbym teraz nadal kliknąć, o tu na przykład wysoka cyfra mi się pojawiła, deficyt uwagi, kliknę Start, OK i wracam do pracy w programach równoległych, czyli włączam tą orkiestrę. Jeszcze co zrobić? Ja na przykład też wczoraj na poprzednim webinarze pokazywałem wam raport Nelsona. Ja mam to wtedy taki raport Nelsona, słuchajcie, w notatkach i na przykład tam może pisać, że blokada jest na meridianie serca, to ja idę do meridianu serca i włączam, ja tutaj zamknę, żeby zobaczyć tą animację jeszcze raz, żeby je zobaczyć, tak? Idę i praktycznie włączam meridian serca i też jest to taka funkcja edukacyjna, bo pojawi mi się meridian serca i będę go mógł zaobserwować. No zobaczcie, nie chcę tutaj jednak zaskoczyć, nie, główny regulator, zobaczmy, to jest też jeden z takich moich ulubionych, tylni, no, ma problem tutaj przy tym internecie dzisiaj, co się dzieje. Także normalnie to funkcjonuje właśnie tak jak tu przy tych innych. No zobaczmy na czakrach, jak to nam pójdzie. Na przykład zrobię skan czakry długi. O, poszło. Widzicie, tak? Niektóre widać potrzebują troszkę więcej energii. I to jest na przykład długi skan czakry. I on sobie idzie i każdą naszą czakrę, przy czym tu mamy zaznaczonych tych 7, a urządzenie pracuje generalnie na 12 czakrach, czyli na systemie też czakr zewnętrznych, tej czakry alfy i omegi, i która nas zamyka, czyli do 12 czakr. I to jest też taki nas tutaj gdzieś tam rozwój, to na programie przeznaczonym typowo do czakr się znajduje. I tu mamy na przykład skan krótki i długi. Ja na przykład jak mam krótką sesję, wybieram krótki skan, a jak mam długą sesję, wybieram długi skan. Taka drobna różnica, bo on będzie dłużej czasu chodził nad jedną czakrą, później dłużej nad drugą, a w tym krótkim szybko idzie i praktycznie, bo trzeba się, jak to się mówi, trochę pospieszyć, tak? Czyli takie rzeczy tutaj mamy. I wrócę, zobaczymy jeszcze raz, czy się uda nam tego, wyłapie program, słuchajcie, wyłapie program od akupunktury. No jak nie chcę, to nie będę go tutaj męczył, może wrócę za jakiś czas i będzie nam lepiej szło. Jak długo, tu Ania pyta, te programy mają chodzić? Słuchajcie, jeżeli ten program wskoczył tutaj, jak widzicie na tą linię, załaduj terapie cybernetyczne, limbiczny, oczy, serce, giewał, widzicie, czyli on go złapał, tylko nie był w stanie wygenerować. Jeżeli ja kliknę tutaj i to usunę, to on przestanie chodzić. Wszystkie praktycznie programy w Bodyweaverze, w irydologii, one i w Bigu, one idą i pracują do odwołania, czyli jak je uruchomiłem, tak one będą przez całą sesję pracowały, tak? Także tak to tutaj wygląda. Czyli tu mamy w bardzo szerokim zakresie
prawie to, co powiedziałem, 300 terapii, szeroki zakres, słuchajcie, włącznie z taką terapią, jak na przykład skanowanie anatomii ciała mężczyzny, skanowanie ciała kobiety, czy gardło i głos, tak, czy mięśnie i są rozwijane na konkretne mięśnie. I dodam wam, że urządzenie tak świetnie czyta nasze ciało, że wiele ludzi, którzy przychodzą, ja tak samo z siebie wiem, że na przykład, coś mnie tam łokieć boli, a on mi już pokazuje, że mięśnie ramienia, określone przedramienie, łokieć jest zestresowany i w ten sposób też się uczy zaufania, słuchajcie, do tego urządzenia, bo ono nam to mówi, pokazuje, tak? Dobrze. Czyli myślę, że tu złapaliście tą taką no naprawdę niesamowitą rzecz. Za to płacimy tutaj też jako dodatkowy. Dla ED mamy, tutaj też są, no, to jest na przykład głębszy fokus, to jest też ten program się rozwija. Na przykład tej zakładki w ogóle nie było w Skio, tak? Nie było skanowania w czasie rzeczywistym, tak? I praktycznie rzecz biorąc, to są te różnice i też tutaj no, jeszcze któryś program był już, którego nie było. Również tutaj możemy pokaż afirmację. Na przykład to jest program stworzony do przeglądania naszego ciała, widzicie, wielowymiarowego, ale z dużym fokusem, słuchajcie, na też ciało fizyczne i on mówi, każdego dnia pod każdym względem staję się coraz lepszy. I klient, który jest otwarty na takie sugestie, tak, to dostaje, to już wiem, z czym mam pracować, czyli muszę jednak zaufać sobie, iść, stawać się coraz lepszy, tak? Mogę pójść dalej, program mi też tutaj pokaże, pokaż konflikty psychiczne. I zobaczcie, czynniki psychiczne, traktuj ćwiczenie i yoga, czyli on daje takie też podpowiedzi, że ja jako terapeuta mogę klientowi powiedzieć, słuchaj, dla ciebie dobre, nie ogólnie, tylko dla ciebie są dobre ćwiczenia i yoga, tak? I praktycznie rzecz biorąc, słuchajcie, nawet tu z tymi moimi oczyma, bo ostatnio też tam wrzuciłem sobie terapię i co ja mam robić, tak? Taki jest punkt, pokażę wam. I on mi odpowiedział ćwiczenia i yoga. I wtedy takie olśnienie, Mariusz, yoga oczu, rób jogę oczu. Czyli ja to tak potraktowałem, rozumiecie? Czyli jogę oczu. No i teraz wróciłem do tego, co tak bardziej intensywnie, bo ja wiele razy nawet z ćwiczeniami fizycznymi robię też ćwiczenia oczu, że jak już mam te 20-30 minut dla ciała, no to one są u mnie te ćwiczenia złożone takie. Nie są takie ćwiczenia, wiecie, kulturystyczne, robię biceps, tylko całe ciało pracuje w jakiś sposób i działają. I teraz co on dalej tu podpowiada, na przykład w tych czynnikach też toksyny wpływają na czynniki psychiczne, czyli toksyny powodują określone rzeczy. Toksyny, pamiętajcie, mogą być toksyny mentalne, emocjonalne, fizyczne, tak? I mogą być toksyny duchowe też, tak? Czyli mamy tutaj bardzo szeroko emocje, mamy coś z rak i nie bójcie się słowa rak w tym urządzeniu. Tu nie chodzi o rak, tylko o to, że rak jest zwiastowany degeneracją energetyczną. Nic nie dzieje się fizycznie, zanim się nie zadzieje w energetyce, czyli wszystko wypływa z ducha, materializuje się w energię, ta energia rzadka, subtelna, ona się zagęszcza, przechodzi, słuchajcie, w nasze uczucia, w nasze emocje i zaczyna się urzeczywistniać do praktycznie fizycznych tematów. My jesteśmy w sferze skutków, nasze ciało. Ono jest wynikowe, tak? I nasze emocje, i dzisiaj już też medycyna akademicka mocno to podkreśla, że wiele rzeczy wynika ze stresu, z emocji, tak? Czyli że z naszego myślenia sposobu. No i tutaj w tych takich naturalnych metod to się mocno o tym mówi, że emocje bardzo mocno idą i działają na ciało duchowe, natomiast nasze myśli na ciało fizyczne, czyli to jest taki podstawowy kierunek, taki, że od razu ten fokus muszę wiedzieć, że jeżeli mi ciało nie domaga, tak, no to w tym momencie praktycznie muszę bardziej się przyglądać sprawom mojej myśli, a jeżeli mam kryzys duchowy i tak dalej, to muszę się przyglądać swoim uczuciom i emocjom, tak? Ale widzicie, one też mogą być stymulowane toksynami i co on tu pisze? Deal z duchowością, tak? Czyli róbmy deala z duchowością, czyli patrzmy w duchowość i mam na przykład jeszcze pokaż stany chorobowe, tak?
I on mi to rozwinął. Tu skończyliśmy na tym, że stres emocjonalny wpływa, widzicie, na czynniki chorobowe i brak równowagi gospodarki wodnej. Widzicie, to jest też tutaj mocne odwodnienie lub obrzęk, tak? I traktuj z autofokusem medycyny energetycznej. To jest bardzo dobre tutaj, bo medycyna energetyczna, no to właśnie jest QX, tak? No i mogę sobie to włączyć, wyłączyć i sobie płynąć dalej, tak? A jak się robi rozpoznanie problemu i terapię dla zwierząt, dla rośliny czy działki? Chodzi mi o to, jak to połączyć z wyżej wymienionym. Słuchajcie, to są już takie dalsze tematy. Czy mam zwierzę, czy mam człowieka, tak? Ja mogę tego bodybuildera sobie tutaj uruchomić, tą przeglądarkę ciała, tak? Czyli jeżeli pracuję, to ja na poprzednim też webinarze pokazywałem, że na początku terapii ja wybieram zwierzę, konkretne zwierzę, z którym pracuję i program będzie troszkę inaczej wyglądał wtedy, minimalnie. Niektórych rzeczy nie będą, niektóre rzeczy dojdą dodatkowe, no i tego trzeba się po prostu też oswoić w programie. I czy mam na przykład inne, jak jest roślinę chcemy robić, to tam mogę wybrać inne żywa istota, to będzie roślina, bo to jest żywa istota i mogę wpisać na przykład mój kwiat albo moje drzewo za oknem, tak? Bo ja mam moją sosnę za oknem, ona choruje i mogę wpisać właśnie tak jak do sztucznej inteligencji dziś się to robi, ona właśnie ten sposób zapisywania, działania, wyrażania intencji, a również hololingwistyki. Holi to jest takie z angielskiego święty język, czyli nasze wszystkie słowa mają określoną wibrację. I jak się mówi, słowa mogą ukoić, wznieść, podnieść na duchu, ale mogą też zranić i zabić nawet, tak? Czyli mają też swój różny taki wymiar w zapisie i takie słowa, wiecie, na przykład przekleństwa to są rwane te zapisy, a natomiast słowa typu miłość, wdzięczność, miłosierdzie są ładne, harmoniczne. I prawie w każdym jednym języku jest podobnie, czyli to jest też taka rzecz, którą wykorzystujemy i można sobie właśnie prowadzić. Natomiast jeżeli chodzi o działkę, to na początku wybieramy obiekty nieożywione i to decyduje o tym, jak pracujemy. I teraz jeżeli mi tu takie coś idzie, to ja sobie mogę praktycznie rzecz biorąc wybierać terapie odpowiednie do działania. Tutaj jeszcze Ernest się pyta, czy programy w przeglądarce ciała mogą pracować samodzielnie, na przykład przez 24. Nie. Program, słuchajcie, działa przy Omnisie, czyli Omnis musi być włączony i to nie jest moduł samodzielny. To jest moduł współdziałający do Omnisa i praktycznie rzecz biorąc, on tutaj sobie, jak go włączę, to on dopiero wtedy działa. Jeżeli ja nie mam Omnisa, to nie uruchomię przeglądarki. Czyli tutaj to jest pierwszy punkt. Drugi punkt, rzadko kiedy stosujemy terapie, które trwają na przykład 24 godziny. To nie jest też wskazane, słuchajcie, poza oczywiście sytuacjami krytycznymi, sytuacjami, gdzie potrzebujemy takiego wsparcia, dać takie potężne wsparcie, ale nawet w wielu takich pracach, tak jak ja z mamą pracowałem, ja wybrałem na przykład cykl 12×12, czyli 12 godzin terapii, 12 godzin przerwy, 12 godzin terapii, 12 godzin przerwy, po to, żeby jak nastąpi akcja, nastąpiła reakcja, czyli nasze ciało dostało ładunek i teraz musi go przyjąć, zrobić. Jeżeli ja go będę nieustannie stymulował, po jakimś czasie ciało będzie tym zmęczone. Ja na przykład raz kiedyś też mamie swojej robiłem, słuchajcie, terapię i trochę za dużo przeciągnąłem, bo mi klient akurat wypadł, jeden odmówił i mi się zrobiła luka i nie zakończyłem terapii, mówię, pociągnę dalej. I co się okazało, moja mama dostała, słuchajcie, no rozwolnienia i praktycznie no, była to moja wina i to mnie też nauczyło nie pracować za długo. Trzeba dać odpoczynek, żeby podziałać, chociaż też mam klientów, którzy mówią, Mariusz, pracuj ze mną jak najdłużej, jak najmocniej, ja te 2-3 dni nawet możesz ze mną pracować, bo ja później wiem, że dostaję takiego kopa energetycznego, że mam go na kilka tygodni. I to jest też taki sposób, no trzeba wiedzieć, co wybrać,
ale nie zalecam, lepiej pracować na przykład 4 godziny przerwy, 4 godziny, kiedy muszę intensywnie pracować, albo wybierać właśnie, no, tak jak ja tutaj, bo muszę swoje sprawy robić i nie miałem czasu kiedy indziej, to wybrałem właśnie ten tryb od wieczora do rana. Oczywiście spałem, a w czasie przeglądarka chodziła, czyli w czasie terapii tej nocnej ona cały czas pracuje, póki jest Omnis włączony. Dobrze, to mamy tutaj już tą przeglądarkę ciała wstępnie omówione. Wrócimy tutaj do tego miejsca, tak? Ja się stąd zwinę, tak? I praktycznie rzecz biorąc, jeżeli gdzieś sobie idziemy i chcemy popracować, zobaczcie zresztą ile tych paneli tutaj mamy, jak na przykład i elektrohipnoza, tak? Elektrofizjologiczna oscylacja, to byliśmy, homeopatyczna reakcja zwrotna, homotoksykologia, reedukacja mięśni dla sportowców, tak? Emocjonalny wzrost, redukcja stresu, też świetny program. To tego jest tutaj, słuchajcie, no, mnóstwo, od złożonych do trudnych. Ale program mnie prowadzi, to co chcę też Wam dzisiaj pokazać, to jest profil ryzyka. Jedno też, tak jak mieliśmy raport Nelsona, to on mi pokazuje tutaj, zobaczcie, mamy 40 grup, które są istotne do praktycznie rzecz biorąc spojrzenia. Tak to ustawili twórcy tego programu i powiedzieli, że takie rzeczy jak zapalenie, degeneracja, stres, infekcja, toksyczność, trauma, dziedziczność i to, co widzicie na ekranie w dół, poprzez również wirusy, pasożyty, radioaktywność, krew, alergia, tak? Mamy też bardzo ważna rzecz, regulacja cukru, układ nerwowy, poznawanie. Słuchajcie, to też jest temat. To, że my chcemy poznawać, to też nas stresuje. Pamiętajcie, że każda jedna rzecz może nas zestresować w taki sposób, byleby nie tylko za mocno, tak? I praktycznie rzecz biorąc, tutaj mogę to ustawić według wartości, zresztą tak to system pokazuje i mówi, zobacz, problem taki najwyższy, gdzie jest takie na czerwono zaznaczone odchyłu od normy, no to jest równowaga pH numer 1, tak? 2 zatrucie pokarmowe, 3 kości, 4 radioaktywność, układ trawienny, tak? I teraz jeżeli ja wezmę ten top 5, to mi bardzo szybko się, jako terapeucie, aha, pH to również wynika z stresu i z żywności i używek, tak? Aha, mam 3 punkty, czyli mam też trawienie, zatrucie pokarmowe, trawienie, układ trawienny, trawienie. Słuchajcie, na top 5 3 pozycje powiązane z trawieniem, czyli już mam szybką wrzutkę. Ja sobie to mogę też tak zobaczyć, słuchajcie, na wykresie i tutaj mam też terapię i na przykład tu jest temat związany z tym, że mogę wybierać top 3 górne, 5 górnych, lecz 3 dolne i ważne są zawsze, jeżeli górne i dolne, tu wyniki są dobre między 80 a 100, czyli ten zakres jest mniej więcej spoko, ale już te jak równowaga, zatrucie, to ja na przykład wybieram lecz 3 górne. I od razu robię terapię i sobie mogę to studiować jeszcze, popatrzeć, pokazać klientowi. Tu widzicie jeszcze na dole mamy oksydacja, czyli dotlenienie. Ono jest bezpośrednio powiązane z pH. Słuchajcie, jeżeli brakuje nam tlenu, to będzie nam się zaburzało pH, będziemy szli w kierunku zakwaszania się. I to jest normalne, przy czym również sportowcy tak mogą mieć, bo w wyniku dużego wysiłku fizycznego my się zakwaszamy. Każdy z nas w życiu miał zakwasy mięśni, tak? Wie, że bolą i ruszać jest trudno przez później parę dni, zanim je rozruszamy, ale to powoduje ogromny dług tlenowy i też właśnie u sportowców się stymuluje mocno oksydację, czyli żeby wesprzeć i ja Wam też w tych linkach, które wysyłałem, w tym mailu, newsletterze takim ode mnie, na pierwszym szkoleniu mówiłem o Nowaku Diakomiczu i o Jacku Czechu, którzy właśnie korzystają z biofeedbacku i dzięki temu podkręcają swoje wyniki. I tam też właśnie Diakomicz się dzielił w tym wywiadzie. On co prawda jest po angielsku, można angielskie napisy wygenerować, nie ma po polsku niestety, ale on tam mówił, że ostatnie 3 dni spędził więcej czasu z biofeedbackiem, aniżeli z kimkolwiek innym i tylko to dało mu praktycznie możliwość powrotu i wygrania.
tej dynamice, słuchajcie, turniejowej, tak? Czyli no wiadomo, że on jest w ogóle jednym z najlepszych, jak nie najlepszych tenisistów świata ostatniego dziesięciolecia i praktycznie rzecz biorąc miał kontuzję i mógł poprzez to przegrać, a tu jednak wyprostował organizm, gdzie on nie stosuje też takiej ostrej farmakologii i tak dalej. Słuchajcie, czyli to jest też niesamowite. No i to jest tutaj temat do połapania, tak? Czyli mam świetny profil ryzyka, który mnie naprowadza, gdzie ja mam iść. Ja nie muszę być specjalistą, wracam jeszcze raz do tego, bo program mnie prowadzi. No dobrze, ktoś powie, co ja mam dalej zrobić z tą równowagą pH? Nie znam się. Słuchajcie, klikam, mam coś takiego jak test wirtualnego lekarza, doktora. Tak? Czyli to jest wirtualny doktor, ta medycyna, słuchajcie, ten wirtualny doktor jest tutaj już od 40 lat. I dzisiaj już ta medycyna akademicka też idzie w tym kierunku wirtualnych doktorów, teleporady, tak, telediagnozy, telerecepty i tak dalej. I praktycznie rzecz biorąc, tutaj to jest rozwijane. On nam pokaże przyczyny w różnych miejscach. Ok. On nam pokaże w różnych te przyczyny, punkty odniesienia. Ja mam taki przycisk lecz w panelu. Oczywiście leczymy energetycznie. Tu chodzi o terapię energetyczną. I zobaczcie, co pisze. Uraz lub zranienie, równowaga pH jako przyczyna i lek. Pierwsza, najważniejsza rzecz, uraz lub zranienie. I on mówi, to zaburza. Słuchajcie, druga, rozwijanie umiejętności leczenia psychicznego, nieświadomy opór przed zmianą, przed odkrywaniem siebie. Ja od razu wiem, że u takiego klienta kwestie emocji, uczuć są bardzo, bardzo istotne. Przyczyny wtórne i leczenie, brak świadomości, lecz florę jelit. Ja wtedy wiem, jaki już fokus mam, ale zobaczcie, on mi wybrał tu, pokazał z 11, no dzisiaj już z 12 700 pozycji, pokazał mi na pierwszym miejscu do równowagi pH lakier do włosów, wrażliwość lub toksyczny kontakt. Ja wtedy takiego klienta się pytam, używasz lakier do włosów czy nie? I zawsze zaczynamy od osoby na wprost. Jeżeli klient mówi, nie, ja w ogóle nie używam lakierów do włosów, muszę wyjść na zewnątrz. Czyli czy twoja żona używa lakieru do włosów, czy twój mąż? Tak się pytam. Tak, używa, to tak mi śmierdzi, tak mnie to denerwuje i drażni mnie, ten zapach, to wszystko i koniec. I już mamy odpowiedź, czyli z zewnątrz czynnik jest bardzo mocno stresogenny, nie mówiąc o tym, że lakiery do włosów, słuchajcie, jeszcze w łazienkach bez okna i przy zamkniętym temacie, no to jest czysta chemia w nasze ciało wpompowywana, tak? Czyli już tutaj mamy jakiś tam temat, tak? Zobaczcie, tutaj się też pojawiają hepatyka triloba. To jest, słuchajcie, wątrobowiec, tak? Czyli mamy tutaj pasożyta, tak? Czyli on też powoduje takie rzeczy jak rybka, katar, ból gardła, zapalenie krtani. Ja mogę na to, poza ogólnym, również kliknąć bezpośrednio na daną linijkę i ten QX będzie mi tu pracował, ale już nie na wszystkich pozycjach po kilka sekund, tylko poświęci, słuchajcie, około 50 sekund na tą pozycję i dostanę, co najważniejsze, też informację zwrotną, czyli dostanę informację zwrotną w procencie wykonania skuteczności terapii na dany moment, tak? I ona może się zmienić za chwilę. O, zobaczcie, tutaj zreaktyfikowano 64, no to znowu cyfra za mała, powinienem powtórzyć. Jeżeli ja robię, słuchajcie, tak klikam i robię terapię energetyczną tutaj na robaka, tak? No to zobaczcie, się też już tutaj pozmieniały troszeczkę te autofokusy, tak? Poszedł bardziej w maksimum, bo trzeba tam mocno przydusić, tam trzeba mocno popracować, tak? Żeby go wygonić, krótko inaczej mówiąc, zlikwidować, tak? To jest też ta funkcja działania poprzez odwróconą falę i praktycznie idziemy i zobaczcie, znowu mam 66 za krótko. W biorezonansie się stosuje na patogeny terapię od 3 do 6, maksimum 7 minut, tak? Tutaj ja zrobiłem krócej i mogę też czas
oszczędzać. Dobra, co mi dalej podpowiedział? Podpowiedział mi, jakie też kwestie takie niematerialne, czyli ciekawość, skupienie umysłu i podał mi 3 sugerowane homeopatyki, które pomogą w temacie redukcji wyrównania pH, czyli nie muszę być homeopatą. No tak jak my dzisiaj klikamy w GPT, jaki jest homeopatyk dobry na to i na to. On mi odpowie, taki homeopatyk jest dobry, ale to nie jest, słuchajcie, już odpowiedź do końca dobra, bo nie jest indywidualnie dobrana. To jest ogólnie, jest to dobre, zaszkodzić nie zaszkodzi, ale nie jest to dokładne. Tu zostały wybrane te, które mocno reagują w stosunku właśnie po to, żeby pomóc stonizować i czasami są spoza tej grupy, którą jak gdyby ze ogólną szkołą ona jest zalecana. Czyli ja mogę sobie później na tej tacy mogę sobie tak na przykład tą Amon Weller, tak? Waler zrobić dla nerwowych, histerycznych ludzi, tak? Czyli zobaczcie, ja mam tu znowu mnóstwo podpowiedzi i praktycznie rzecz biorąc mogę sobie z tym działać. Jak widzicie, tu część rzeczy jeszcze po angielsku są, to część tego Matrixa, która doszła, jest nieprzetłumaczona i część jeszcze rzeczy jest nieprzetłumaczonych bo to są świeże rzeczy. Matrix nam, czyli ta główna macierz rozrosła się teraz dosłownie, parę dni temu i też jeszcze nie jest nam udostępnione przez producenta tłumaczenie i praktycznie rzecz biorąc musimy sobie poczekać i do działania. Również nam pokaże, który organ przyczynia się tutaj, jest najbardziej obciążony w związku z tą równowagą płuca i link do rdzenia przedłużonego i podaje nam tutaj określone jeszcze właśnie tematy jak enzymy, minerały, witaminy i innego tematu. I mamy jeszcze sugestie, jestem odporny na wszystkie patologiczne mikroorganizmy i pasożyty. I wtedy dobrze, czyli ja sobie mogę parę razy przeleczyć tutaj ten temat energetycznie i potem mogę wybrać któreś grupy z tych tematów, ponieważ jak ja tu robiłem, wszystko było w temacie bardziej psychicznym, no to ja wybiorę sobie jako terapię, gdzie pójdę i obszar terapeutyczny, emocje i NLP. Nie pójdę, słuchajcie, do na przykład DNA, bo nigdzie nie wspomniał o DNA. Wspomniał o odżywianiu, to tam już ten temat też był, tak? Lecz florę jelit to jest odżywianie, tak? Jest też toksyczność, gdzieś tu mignęła. No to jeszcze mam homotoksykologię, ale pójdę do emocji NLP. I w ten sposób ja płynę za tym, co mi powiedział program. Czyli jeżeli sobie pozwolę, to będę, mając zaufanie właśnie do takiego programu, mogę naprawdę mnóstwo dobrych rzeczy zrobić. I znowu trafiam do panelu, słuchajcie, gdzie mamy też ponad 300 terapii. Znowu mamy, zobaczcie, co rozwinę, widzicie, to są terapie. Tak? Część tych terapii, tych najważniejszych, jest wyrzucona na pulpit, czyli znajdziemy je w tych rozwijanym menu. Tak? Czyli mam rozwijane menu i część z nich jest wyszczególniona. Na przykład takie już bardzo duchowe tematy, rozprosz karmę, stymulacja wniebowstąpienia, ustawienie wyższego celu, tak? Czy na przykład przepływ emocjonalno-biologiczny. Świetne miejsce, żeby zobaczyć, słuchajcie, jakim poziomie w danym momencie jest byt badanej osoby czy zwierzęcia, tak? I jest to podział na świat emocji, świat ducha i biologii zdrowia, tak? Pamiętacie, że mówiłem, że na przykład właśnie emocje bardzo, bardzo rzutują na ducha, natomiast myśli na biologię, tak? Czyli obciążają te tematy. Tu mamy takie punkciki niebieskie na tych suwakach, one nam określają w danym momencie, co się wydarza w organizmie, co jest najtrudniejszego, nie? Że tylko to jest takie, trudne z trudnego, co tam się dzieje. I tutaj na przykład te emocje, jeżeli są w tym miejscu, to mówią, że gdzieś jest targowanie i martwienie się. Ten punkt jest bardzo mocno. To ja wtedy z klientem się pytam, słuchaj, czy ty się czymś martwisz? Tak, mama mi umiera. Tak? I zobacz, to ciągnie do dołu. Czy na przykład
masz tendencję do targowania. No tak, prowadzę firmę, muszę się cały czas targować, oceny, jestem kupcem, muszę to robić i muszę się targować. Albo ktoś odpowie, uwielbiam się targować. Bez targowania to nie ma życia, tak? I są tacy ludzie, że wszędzie się muszą targować i to też może ciągnąć tu w dół, widzicie? Czyli od entuzjazmu do ciemności w duszy, od zdrowia do śmierci organizmu, tak? Natomiast na tej stronie biologicznej pokazuje, że jest wyczerpanie, spadek energii lub ten taki już poziom śmierć komórki. Czyli gdzieś komórki za szybko umierają. I pamiętajmy, że też, że nasze komórki bronią się i nasze ciało broni się poprzez tak zwaną apoptozę, czyli samobójstwo. Czyli jeżeli w nasze komórki wejdą toksyny czy pasożyty, to tam nie ma systemu odpornościowego. I one mogą przejąć tą komórkę i powstaje nowy twór, czyli DNA nam się tam troszkę zmieni i zaczyna to porastać i rozrastać się i w ten sposób powstają, słuchajcie, cysty, torbiele i również guzy rakowe, tak? I one się rozrastają, dlatego jest to nowy twór. I żeby temu żeby takie coś nie występowało, to komórki popełniają dla dobra ogólnego samobójstwo. Puf, i rozpękają i praktycznie rzecz biorąc organizm znowu ma szansę, te wszystkie limfocyty, przyjdą te killery, tak? One tam będą działać i będą mogły odciągnąć to wszystko i wydalić przez już nasz system wydalniczy, tak? Czyli gdzieś postępuje za szybciutko, tak? Znowu mogę sobie zrobić wybór afirmacji. Moja wątroba działa idealnie, już któryś raz tam ta wątroba się pojawia. Aha, to ja sobie mogę budować obraz, aha, w wątrobie i mam oczywiście, leci test, ten temat. Tutaj ja nie będę naciskał, albo nacisnę i pójdziemy do kolejnego programu współdziałającego, bo ta terapia zajmie około 3 minut. I teraz jak to sobie tu pracuje, to normalnie ja sobie z tego poziomu uruchamiam te programy. Ponieważ jesteśmy w emocjach, ja wybiorę, słuchajcie, skan degeneracyjny mózgu. On jest oparty na medycynie Hammera. Słuchajcie, gdzie profesor Hammer, on był chirurgiem, neurochirurgiem, robił tysiące skanów mózgu i odkrył tak zwane ogniska Hammera. One wyglądają troszkę jak takie dwie półkule mózgu na różnych poziomach. I z czasem doszedł do tego, że one są powiązane z różnego rodzaju konfliktami, emocjami, traumami i że tak naprawdę chorób nie ma, aż tylu jak się mówi, że farmakologia i cały system leczenia idzie właśnie w tą stronę, że wszystko jest chorobą. On powiedział, że jest około tam 300 chorób w ogóle, a cała reszta to jest właśnie wątek emocjonalny, mentalny, czy też nawet duchowy, tak? I na bazie tego wyrosły to, co jest dzisiaj bardzo modne, totalna biologia i kod emocji. Czyli mamy jak gdyby to samo, tylko troszeczkę inaczej ujęte. Ja miałem przyjemność z Heleną uczestniczyć, tam chyba w 2003 czy 2004 roku było pierwsze szkolenie z medycyny Hammera i to prowadziła jego sekretarka wieloletnia, bo oczywiście doktora Hammera znalazła się na 4000 pacjentów, z tego kilka umarło i Big Pharma wynajęła prawników i doprowadziła do odebrania mu prawa wykonywania zawodu lekarza. No i niestety on musiał emigrować do Hiszpanii, a później jak Hiszpania weszła do Unii, no to był zdeportowany i trochę trafił też do więzienia, był kilka lat we więzieniu. Także też taka trudna historia, ale słuchajcie, niesamowita rzecz, bo ja mogę, zobaczcie, mam ten skan degeneracyjny, czyli mamy tutaj niesamowitą rzecz, klikam, pokaż mi ogniska Hammera i on mi pokaże, zobaczcie, który jest powiązany, czyli potrwało to, słuchajcie, ile? 3 sekundy, 4 sekundy, mam analitykę zrobioną, on mi podpowiada mi tutaj to, co ja zaznaczam. Zobaczcie, treść konfliktu biologicznego, nieestetyczna, niestrawiona złość. Na przykład dziecko widzi, jak rodzice się kłócą, brzydko śmiecąc, tak?
I słuchajcie, to jest temat, gdzie dziecko to wchłonęło, tak? Co ja teraz mogę z tym zrobić? Słuchajcie, mam przycisk Start Terapia i mam czas do ustawienia i na przykład klikam Start Terapia, OK. I ja w ciągu kilkunastu sekund dostaję mnóstwo informacji i uruchamiam terapię i mogę wrócić tutaj. I mam tu również system podpowiada i na przykład mówi do klienta, strach jest potrzebny i pomocny, emocje w umiarkowanych ilościach. Jego celem jest chronić użytkownika, to jest narzędzie, nie mistrz, tak? Czyli nam trochę strachu jest potrzebne, no bo jeżeli widzę węża, jeżeli widzę ogień, jeżeli widzę nadjeżdżający pociąg, czy sytuację, która ja potrzebuję trochę strachu, żeby szybko działać, i sobie pójść dalej, tak? Ale jeżeli nie, strach tobą zacznie rządzić, podziękuj mu i zastąp go miłością, tak? Taka tutaj rada od razu też pojawia się, tak? Po terapii mam też tą informację zwrotną, tu na dole widzicie naprawione 102, czyli na dzień dzisiejszy już można powiedzieć, no dość mocno wygładziłem, ale na czerwono wyskoczyło zamieszania, iluzja, tak? I ten tutaj z targowania, martwienia poszedł w kierunku żal nad sobą, odrzucenie siebie, natomiast ten ze śmierci komórki się podniósł na wyczerpanie lub spadek energii. Widzicie, czyli to zostało skorygowane i możemy sobie dalej działać. OK. Wejdziemy później, też byliśmy przy mózgu, tutaj też możemy popracować z mózgiem. To jest też taki nowy panel. Słuchajcie, to co widzicie, to są takie też nowe, w ogóle od kilku dni graficzne przedstawienia. One mi się bardzo podobają, bardzo wygładziły ten program i bardzo fajnie sobie tutaj radzą. Ja mam na przykład, zobaczcie, skan mózgu na odżywianie, tak? I skanuję, i to jest też kolejna rzecz. Urządzenie nam pozwala do wielu różnych rodzajów organów i tkanek ustawić, jakie tam braki są. I nie tylko średnie braki, tak jak ze krwi, są pobierane, tylko dokładnie do tematu. I zobaczcie, skan został zrobiony, pojawia się biofeedbackowy zwrot, na ile tą wyrównano, związany z układem limbicznym tymina i lit. I to jest informacja. I słuchajcie, jeżeli mamy trochę wiedzy, to mogę też dawać coraz więcej podpowiedzi do suplementacji, do również porozmawiania z lekarzem o tym, słuchaj, dobrze by było sprawdzić, bo mi tam się, myślę, że coś z litem, energia i czasami też takie potrzebują z naszej strony lekarze tej informacji, tak? I mogę tą terapię powtarzać aż do skutku takiego pozytywnego, ale też jest taka na przykład zasada, że nie powtarzamy, jeżeli krzywa idzie w dół, już więcej jak 3 razy, czyli raz w dół, drugi raz w dół, trzeci raz w dół, już nie robimy, bo się dzieje. I zobaczcie, poprawiło mi się, ale doszły jeszcze kwasy tłuszczowe, metionina i mangan, tak? I zobaczcie, wątroba i dotlenienie, choroba nerwów i mięśni. To jest też taka świetna rzecz, że program mi cały czas mnie wspiera. Nie zostawia mnie z informacją mangan. Ja teraz muszę, co jest ten z manganem, tylko od razu mówi mangan, główne fokusy, choroba nerwów i mięśni. Tak? Metionina, ona jest wytwarzana w ogóle w wątrobie, to jest wątroba i dotlenienie. Tak? I tutaj już wiem, że takie coś mogę dalej robić i sprawdzać. Jak se notatki będę robił, takie właśnie z takich rzeczy, ja to robię najczęściej screenami, czyli mam sobie tutaj, tak jakbym sobie otworzył gdzieś tam, słuchajcie, Worda, załóżmy, tak, i mam programik do zrzutów i praktycznie robię sobie taki zrzut i wklejam, bo tych informacji jest bardzo dużo i robię to w czasie, kiedy terapia idzie, tak, żeby zaoszczędzać czas. Czyli też mam tu świetne miejsce. Słuchajcie, tu jest w ogóle wiele więcej funkcji, bo program, tak jak już wczoraj Wam tłumaczyłem, w pewnym momencie może mi otworzyć dodatkowe przyciski, dodatkowe możliwości, tak? I czyli na pewnym poziomie terapii pojawiają się takie tutaj rzeczy. Jeżeli dotykamy emocji, chcę wiedzieć, no kurczę, jakie emocje tego człowieka tutaj mocno poruszały, to
urządzenie skanuje na emocje, tak? Ja mogę sobie ustawić na przykład emocje według wartości, tak? I mamy tutaj te wyniki 159, 150, one są już w mocnym odchyleniu, czyli organizm jest na przykład zestresowany funkcją obserwowania. I ja wtedy też rozmawiam, co się dzieje. Ty masz, tak, ja lubię obserwować, wszystko wiedzieć, wszystko kontrolować i cały czas rozglądam się. Znacie takich ludzi, cały czas oglądają, chodzą, patrzą, albo siedzą tam cicho i na innym się przyglądają i to powoduje stres. I to powoduje, słuchajcie, jakiś problem, czy na przykład szok. Tak? No to aha, idę. Czy to jest skupienie umysłowe, tak? Ludzie pracują, muszą być sfokusowani, to się dzieje. Czy na przykład ból psychiczny, widzicie? I wtedy ja mogę z klientem rozmawiać. Słuchajcie, i to jest błyskawiczne dojście. Idę na te cyfry dolne, czyli tam, gdzie organizm jest już trochę zmęczony, już w ogóle nie daje sobie rady, mamy depresję. Zobaczcie, jest depresja. I praktycznie rzecz biorąc, i duchowość, i zazdrość, tak? Takie trzy emocje, które się dzieją. Co ja mogę z tym zrobić? Słuchajcie, jeżeli kliknę na tą depresję, ona wpadła na taką tacę do zrobienia terapii, czyli to jest też taki sposób w całym urządzeniu. Ja mogę kliknąć na tą tacę i już robię terapię na depresję, czyli wspieram, żeby tej depresji było mniej. I to są też tutaj świetne terapie, które pomagają nam właśnie w takich tematach, tak? Ale mogę równie dobrze na tą jedną tacę wrzucić 3 rzeczy, czy nawet 5 rzeczy, tak? Czyli 5 takich emocji, tak? Czyli mamy ten jeden punkt, czyli dostajemy skan emocjonalny i to, słuchajcie, kiedyś to było w ogóle tutaj mega i tak dalej. Ja już wiele razy opowiadałem historię, że jak byliśmy w Stanach parę ładnych lat dobre temu, i byliśmy na strefie 0, czyli tam, gdzie ten wieżowiec został zniszczony przez ten samolot, czy przez ładunki wybuchowe. To już każdy z Was tam ma pewnie jakiś swój pogląd. I praktycznie rzecz biorąc, zresztą jak tam się stanie, słuchajcie, to musiało być tak kontrolowane obsunięcie się, bo tam wszędzie wokoło stoją inne wieżowce i normalnie, jeżeli coś się pali i wali, to się przechyli, to jest nie... A to on poszedł w dół jak domek z kart, no to tylko przy mikrowybuchach się wydarza, a nie od samolotu, który gdzieś tam uderzył. Ale no jest jak jest, tak? No i oni, słuchajcie, w telewizji puszczali, myśmy byli już dzień po tym, siedzieliśmy, jedliśmy śniadanie i wtedy na telewizorze, w stołówce, w hotelu pokazywali, że postawili taką bramę wejściową i wszyscy muszą przez nią przejść. I oni robili testy emocji ludzi, czyli jak wyłapać ludzi podświadomie napiętych, agresywnych, żeby do kontroli ich tam powiedzieć, ty chodź do kontroli, wy przechodzicie, ciebie łapie. I to nie jest już tylko, pamiętajcie, na lotniskach czy innych miejscach, oko celnika czy oko Straży Granicznej, tam jest mnóstwo elektroniki. I również ten temat w grę wchodzi. Kolejna rzecz, która jest taka powiązana na przykład tutaj, to są kwestie na przykład neurotransmiterów, po polsku bardziej neuroprzekaźników. Takie jest bardziej poprawne słowo, ale można używać też transmitery. Neuroprzekaźniki, słuchajcie, no to jest niesamowita rzecz, bo jak nam neuroprzekaźniki źle chodzą, to nasz mózg i układ nerwowy źle reaguje. Czyli ja na przykład wykasuję tą depresję, tak? I na przykład mamy ludzki hormon wzrostu, tak? Bardzo ważna rzecz, hormon długowieczności, hormon praktycznie rzecz biorąc, który no, bardzo dużo ludzi sobie suplementuje w zastrzykach, ale są to bardzo drogie terapie, ale można świetnie wspierać aminokwasami odpowiednimi, tak? I można taką tańszą terapią super działać i oczywiście mam tutaj ludzki hormon wzrostu i sobie mogę kliknąć i już QX pracuje, tak? To jest też tutaj taka niesamowita funkcja, która jest. Tu na górze macie kolejną rzecz, indeks miłości, indeks frustracji. My jesteśmy istotami dualnymi, no nie ma bata. My praktycznie rzecz biorąc potrafimy kochać, potrafimy nienawidzić. Potrafimy być mili, potrafimy być naprawdę niemili, tak? W zależności od sytuacji, humoru, czy wstaliśmy lewą nogą, czy prawą nogą, jak to się mówi.
nosimy w sobie takie rzeczy właśnie jak miłość i frustracja. I to jest taki indeks, który człowiek powinien dążyć do tego, żeby ten indeks miłości był zawsze przeważający w nas, czyli żeby aspekty wyższych uczuć, gdzie miłość jest królową tych uczuć. Wszystkie inne uczucia to są cechy miłości. Bycie miłosiernym, wybaczającym, słuchajcie, bycie wdzięcznym, to są wszystko aspekty miłości. Czyli jeżeli my rozmawiamy o oddzielnych rzeczach i traktujemy miłość jako oddzielną rzecz, to też nie do końca rozumiemy. Miłość sama w sobie jest wdzięczna, miłość jest bezgraniczna, tak? Czyli tak tutaj praktycznie jak my kochamy dzieci swoje, tak naprawdę od serca, to je kochamy całe, nieważne jakie są, jak wyglądają, po prostu je kochamy i tam jest wszystko zawarte, tak? I to się dzieje. Ja mogę sobie wziąć to i sprawdzić, jak to się robi, słuchajcie, wygląda energetycznie. Ja te wszystkie praktyki, znam z mojego takiego rozwijania się duchowego, uczestnictwa w warsztatach, również takiego wewnętrznego głosu, które doświadczam i wewnętrznego prowadzenia. I praktycznie rzecz biorąc, on pokazuje, jak to działa. Zobaczcie, indeks miłości 118, frustracji 110. Super, jest troszkę więcej tej miłości, ale on powinno tu być 200/110. Czyli ja mogę jeszcze raz tam kliknąć i pomagam i reedukuję organizm, gdzie jest jego homeostaza pomiędzy miłością a frustracją. Na przykład w technikach tych właśnie duchowych, energetycznych, to się widzi albo wagę, albo w postaci słupków, tak? Albo pojawiają się różnie to ludzie mają w tych swoich wizjach. Jak my prowadzimy medytacje i warsztaty, to praktycznie rzecz biorąc różnie to wygląda. Słuchajcie, także tu mamy naprawdę potęgę informacji, dojście do tego, ale co najważniejsze, możliwość korekty tego każdego jednego tematu, tak? Pokażę Wam jeszcze taki na przykład coś jak ukryty wzorzec myślowy. Jest to też takie miejsce, gdzie możemy dociekać, które aspekty emocjonalne, mentalne, one są istotne, tak? I to jest podzielone na 4 grupy: sekret społeczny, osobisty, własny, transcendentalny. Klikam etap pierwszy i mam na przykład uzależniający, uległy i nerwowy. I mam te obszary już podpowiedziane, czyli on to ukrywa, to są maski. My mamy też maski na twarzy, na wiele sytuacji. Z teściową, inne w pracy, inne jak sobie jadę samochodem i sam do siebie gadam, tak, mam inną maskę. To nie jest takie łatwe. Sekret osobisty to jest taki, który nie chce, żeby za bardzo zobaczyli klienci, przyjaciele ani rodzina. Osądzający i autystyczny, widzicie? Czyli mam takie podpowiedzi, również nie dla werbalnego określenia. To jest takie coś, że zamiata to mózg pod dywan, sam przed sobą. Na przykład monotonia. Człowiek pracuje monotonnie, mówi, no jestem zadowolony, ale on nie jest zadowolony, bo ta monotonia już go dobija, tak? Ale trzyma maskę i nie idzie. I projekcja. I sekret transcendentalny, zaprzeczenie, czyli czemu coś tam przeczy. No dobra, wrzucę te zaprzeczenie i znowu mam podobnie i robię terapię, tak? I mam terapie takie, widzicie, bardzo celowe, czyli mogę wybrać na konkretną rzecz terapię. Ale zaraz Wam pokażę takie przyciski, gdzie są terapie zbiorcze, proste. Ja tu, jak to się skończy, mam taką terapię na całość, tak? On to robi, włączę i urządzenie będzie pracowało załóżmy 5-7 minut i będzie obrabiało wszystkie te tematy. Ja nie muszę siedzieć i klikać i w tym czasie mam czas na pracę na przykład skanie degeneracyjne, tak? Teraz zobaczcie, mam tutaj feedback, tak? Czyli 47, mogę sprawdzić emocje, kliknę to, sprawdzenie emocji, tak? On mi poda, jakie są tutaj miejsca i przedtem nie pokazywałem, dodaj dodatkowe terapie na piggyback. No to tak to zostawiliśmy, słuchajcie, my je nazywamy po polsku na barana
Czyli jakbym wziął dziecko na barana, czy jakbym wziął tak jak wiecie, jak się za młodości dziewczyny na barana wzięło i tam na koncercie stało i no jest to utrudnienie, ale też na barana mogę wziąć, słuchajcie, na plecy, wrzucić worek, tak, z kartoflami, jeżeli ktoś w ogóle z was to robił. Dzisiaj jest to bardziej w siłowni, tak, ale po angielsku to jest piggyback, czyli świnia na plecach, czyli jest to, słuchajcie, idiom i on mówi o tym, że jak ja tu kliknę, zobaczcie, obciążenie, to te autofokusy będzie uwzględniał program. On będzie, jego wewnętrzne algorytmy będą to czytać i odpowiednio dobierać fale, natężenia i tak dalej. To jest też ten magic tego programu, czyli ja się nie muszę na tym znać, on to będzie robił. I na przykład właśnie ja sobie takie rzeczy też robię właśnie screen, bo tu mam mnóstwo informacji. Klikam obciążenie, OK, klikam start, terapia, poszło. I ja tutaj potrzebuję naprawdę niewiele czasu. Na początku uruchomienie tego wszystkiego, to tam po 20-30 minutach terapii ja mam tą muzykę otwartą i później tylko idę i robię terapię, ten najważniejsze, czyli w Omnisie, a tym podkręcam i nadaję ja jako dyrygent, ja jako operator, czyli ja mam bezpośredni wpływ też, słuchajcie, na terapię, czyli na sposób działania i oczywiście na analitykę, dojście i podpowiedzi dla klienta. Tak? Ja sobie mogę na przykład tutaj to powiększyć i sobie w czasie, kiedy tam QX pracuje, sobie mogę czytać i patrzeć, tak? Na przykład niedobór witaminy D, tak? Zaburzenie wchłaniania, niewydolność nerek, takie bardzo fizyczne tutaj są, ale to są, zobaczcie, obawy natury psychologicznej, tak? Ale jakie jest ryzyko? Ryzyko nowotworu, dna moczowej, obrzęki, wzdęcia i to jest taka tam rozmowa z klientem też, czyli nie tylko rozmowa z urządzeniem, tylko ja to z klientem doprecyzowuję, co jest w stresie, tak? I to jest świetne właśnie w Degenskanie, ale słuchajcie, ja tu mogę równolegle, ja z reguły pracuję na 2, 3, na górze otworzyłem drugi skan. Czyli załóżmy, mam ten pierwszy, wrzucę jeszcze raz terapię, mam jedną uruchomioną w tej mojej muzyce, orkiestrze, uruchomię drugą terapię, czyli zeskanuję, zrobię już tak to prawidłowo, krok po kroczku, zrobię jeszcze raz skan emocji, bo tutaj zrobiłem takie dwie rzeczy i uruchomię terapię. I mogę uruchomić jeszcze trzecią. Czyli tylko w tym jednym programie mogę nawet mieć ich więcej. Ja z reguły na jednej sesji obrabiam, pracuję na 2 do 3 maksymalnie i też idę z taką, słuchajcie, krzywą wysiłkową. To ona jest w sporcie stosowana. Musi być takie rozgrzewka, podnosimy, a później wygaszamy. Czyli ja też wygaszam tę terapię po jakimś czasie, w końcówce. Już nie, że kończę na maksa, w dół, tylko że powoli wyłączamy, tonizujemy organizm. Także to jest ten styl, czyli w topie mam tutaj 3 uruchomione. A jak już kończę terapię, to będzie 1 aktywna. To mamy już Degenskana omówionego, zobaczcie. I tu jest właśnie taka terapia, która chciałem wam pokazać. Zobaczcie, to są te terapie AFS zwane, tak zwane start stymulowania siły mentalnej. I ten program właśnie sobie teraz idzie i on obrabia te wszystkie rzeczy, które tutaj wam pokazałem. Tak? Czyli to też jest taka niesamowita tutaj możliwość terapeutyczna i ja mogę pójść teraz do kolejnego programu, który nazywa się Biblioteka Chorób. Mam tu gotowych 660 programów, plus minus tam o parę sztuk. I producent już zapowiedział rozwój tego i ten program też będzie i graficznie, i poszerzony w przyszłym roku do około 1200. I też taką bardzo fajną rzecz tu wprowadzili, że ja na przykład, jeżeli chcę coś wiedzieć, to na przykład mogę tam dziedziczne, tak? I zobaczcie, mamy jakie terapie są związane z słowem dziedzicznym. Mogę na przykład wprowadzić mózg, tak? I zobaczcie, mam mózg. I ja sobie mogę z tego wybrać, tak? Coś, co na przykład klient do mnie przyjdzie i mówi, słuchaj, mam stwierdzone problemy z przysadką mózgową albo mi organizm, QX cały czas pokazywał przysadka mózgowa, no to ja wybieram tą terapię, tak? Czyli ją kliknę
i mogę pójść tutaj, on mi ustawił czas, ja to tutaj skrócę do minutki, żeby nie pracowało. Proszę bardzo. Mam podpowiedź. Również dostaję czasami takie inne podpowiedzi, na przykład skalarna przez 30 minut raz w miesiącu, raz w tygodniu i tak pracujemy częstotliwości 111 do 1011 Hz. To są, słuchajcie, czyste patogenne, bardzo popularne częstotliwości, bo w nich się większość patogenów porusza, czyli pasożyty, bakterie, grzyby i tak dalej. I on mówi, zobacz, to rób przy takim czymś, tak? To jest też fajna edukacyjna rzecz. Tu w tle widzicie, że to cały czas pracuje, to ja sobie mogę pracować tutaj. Czyli mogę wyjść z ten fokus mój terapeutyczny, jako terapeuty, operatora, mogę przenieść właśnie na tą moją orkiestrę, tak? Czyli główny dźwięk idzie, on sobie tam chodzi, a ja już mogę tam wtedy szerzej i grajcie i praktycznie rzecz biorąc działamy. Mam również na przykład taką tutaj przycisk aktywna terapia długoterminowa. To są terapie, słuchajcie, do odwołania i ja na noc, jeżeli stosuje się właśnie takie sesje nocne, wydłużone, 2, 3, 4-godzinne, to ja właśnie odhaczam, już jak odchodzę od komputera, to nie ustawiam tu minut, tylko zostawiam, jest tam ileś minut i klikam aktywna terapia długoterminowa. Jak ja tu wrócę czy za godzinę, czy za półtorej, ona cały czas pracuje, tak? Czyli to są też te takie fajne tematy. Dostaję feedback, tak? Poprawiono 101, zamknij. Ten program mi umożliwia również dużo więcej. Nie tylko, słuchajcie, sprawdzenie takiej rzeczy. Załóżmy, mamy tu przycisk i w wielu miejscach jest nieświadomy wybór. Ja robię na przykład nieświadomy wybór, na przykład napięcie ścięgna podkolonowego. No dobrze, to takie mniejsza rzecz. No, udawanie, symulowanie choroby, zobaczcie, super temat. On rzadko wyskakuje, ale już miałem osoby, którym wyskakiwały na pierwszym miejscu udawanie, symulowanie choroby. Ja wtedy od razu rozmawiałem, jaką masz korzyść z choroby? Co ci przynosi to, że jesteś chory, dolegliwy? Słuchajcie, dużo ludzi potrzebuje atencji otoczenia, atencji bliskich. Niektórzy mają rentę i musi na przykład, a już wyzdrowiał, a jak wyzdrowieje, to zabiorą mu rentę. To są wszystko takie gdzieś tam rzeczy. Ale ja mam też takie, słuchajcie, miejsce, że jak to wybrałem, tak, no to bo do tego to musi być zaznaczone, no to zostawmy tam ta choroba przysadki, bo ją zaznaczyłem i mogę sprawdzać diagnozę taką energetyczną, prawdopodobieństwo energetyczne, że ta choroba faktycznie jest. I tu zwracamy uwagę na wyniki powyżej 90%. Czyli to jest takie, może być lub nie, jest tak, to funkcjonuje. Czyli mam świetny program i podpowie mi, i zaprowadzi, zrobi terapię i mogę, tutaj mamy 12 możliwości terapeutycznych od chińskiej akupunktury orientalnej, czyli elektroakupunktury. Tak jak tu piszę, ja to zaznaczyłem, elektroakupunktura plus biorezonans i to jest właśnie ten program, który działa. Słuchajcie, ja tu widzę, że się rozgadałem i przejdźmy już powoli do pytań. Ja spróbuję tę część rzeczy na następnym webinarze dogonić tutaj, czyli jeszcze pokażę irydologię i biga i troszeczkę omnisa i praktycznie rzecz biorąc te moduły współdziałające. Tomasz ma tu pytania, czy wszystkie aktualizacje programów są automatyczne? Tak, programy są aktualizowane bardzo często, przy czym są w roku takie dwa najważniejsze momenty. To jest zawsze międzynarodowa konferencja. Ona jest raz w roku, albo we wrześniu, albo w październiku. W tym roku była w październiku, pod koniec października w Budapeszcie. I w przyszłym roku też jest w październiku. I firma się tam stara bardzo, żeby tam jak najwięcej nowości się pojawiło. Czyli ten właśnie taki jakiś tam upgrade i z reguły jak to przy programach wygląda, część uruchomią od razu, część po miesiącu, a takie niektóre rzeczy nawet troszkę dłużej, ale już je właśnie anonsują. I te aktualizacje do programów
i są robione przy praktycznie włączaniu. I też jak nam będziemy wchodzić i na przykład na online, bo też to tłumaczyłem na ostatnim spotkaniu, że system pracuje i w offline i online. Załóżmy, pracuje cały czas na online, no to na bieżąco on mi pokaże, zobacz, jest nowa aktualizacja, masz 7 dni na jej ściągnięcie. No i se ściągasz, jeżeli nie ściągniesz w ciągu 7 dni, to 8 dnia jak włączysz, to on z automatu włączy aktualizację, już się nie będzie pytał. Czyli mam taki bufor bezpieczeństwa, tak, 7-dniowy. I to jest tutaj, co się dzieje. Natomiast aktualizacje językowe są robione na bieżąco. Jak my otwieramy te moduły współdziałające, to moduły współdziałające, one praktycznie rzecz biorąc, są na bieżąco w danym języku aktualizowane. Czyli jeżeli ja korzystam z polskiej wersji, to on mi będzie, jeżeli ja tam jakieś tutaj, akurat my robimy tam te poprawki czasami, to praktycznie rzecz biorąc, one wskoczą następnego dnia do wszystkich osób, które są na online i natychmiast się załadują i to jest taka tutaj też rzecz, tak? Czyli nie ma, jest to fajnie prowadzone, program się rozwija, program działa, jest poprawiany, poszerzany, ulepszany, także to jest super i te aktualizacje są darmowe z wyłączeniem na przykład, tak jak jest tu pytanie o Rajfa, tak? Czyli działają. Ja tu jeszcze dokończę, bo Tomasz się pyta, bazują na serwerach zewnętrznych i tak i nie. Czyli ja ściągam z serwerów zewnętrznych na dany komputer i całe oprogramowanie jest na moim komputerze, nie jest podłączone na online do tematu takiego, że serwer nieustannie mi tam interferuje. Nie, on wszedł i weszliśmy na online, żeby to zrobić. Ja mogę wyłączyć i to, co jak Wam powiedziałem, na przykład ja wziąłem i uruchomiłem oprogramowanie przed webinarem w wersji offline, żeby nie obciążać pracy, bo on jednak tam chodzi i się podtrzymuje, tak? Czyli w wersji online, tak, trochę bazuje na tej wersji zewnętrznej, jednakże w wersji offline to już w ogóle, jednakże wszystkie dane są utajnione na naszych komputerach, nie są przekazywane na serwery zewnętrzne, czyli wszelkie zapisy tego, co robimy, są na naszych komputerach i nie są zintegrowane, bo między sobą, czyli jeżeli ja mam licencję, kupując urządzenie, mam licencję na 3 stanowiska i ja mogę być równolegle na 3 komputerach z jednym urządzeniem. Ja na przykład prowadzę w tej chwili na komputerze stacjonarnym, bardziej używam do pracy z klientami w podróże notebooka, takiego 17-calowego, ale mam też notebooka takiego mniejszego, akurat mam 16 i praktycznie rzecz biorąc na krótsze wyjazdy czy na dłuższe też takie, że jak chcę zabrać mniejszy komputer, ale czasami niestety biorę ten większy, bo on jest wygodniejszy 17-calowy dla mnie, tak? Pod względem QX-a, ale jak jeżdżę na przykład wiem, że tam zrobię jedną, dwa spotkania i to cenię sobie to, że jednak 16 waży kilogram, a nie 2,5 kilo, to jest już takie przy przemieszczaniach. No to już jak ktoś chce. Także to jest to. Jest pytanie, słuchajcie, o RIFE, tak? Zaraz temat tutaj wrzucę, słuchajcie, PDF-a. I Wam powiem, o co chodzi, pokażę też, ale to, co mówiłem, dobra, to, co mówiłem, to praktycznie rzecz biorąc, jeszcze poza prezentacją na konferencji, to nie przeszedłem jeszcze nawet tak na żywo, tak? Słuchajcie, jest to program, myśmy mieli i mamy cały czas w modułach samodzielnych Antisa, czyli to jest uproszczony moduł, o tym będziemy na 4. spotkaniu będę pokazywał, nie, na 3., przepraszam, czyli na następnym moduły samodzielne. To są takie, ja to nazywam mini QX-y, czyli oprogramowania maksymalnie uproszczone w obsłudze, takie, że naprawdę można na przykład takiego Antisa, czy tak jak tu widziałem Rajfa po 2-3 dniach i już mogę w gabinecie przyjmować ludzi. To jest niesamowite.
że błyskawicznie to się robi. I praktycznie rzecz biorąc, też jest bezpieczne, szczególnie jak prowadzimy i mamy pracowników, i wiadomo, że jest rotacja pracowników i wyszkolenie pracownika na tak zaawansowanym urządzeniu, jakim jest QX, nie zawsze jest bezpieczne, tak? Czyli, bo jak odchodzi pracownik, który jest tym jokerem i praktycznie rzecz biorąc, no wtedy urządzenie stoi jak gdyby puste, tak? No co, jak to obsługiwać, tak? No to mamy Antisa i Antis teraz jest nazwany jako mini Rive, tak? Czyli mini Rive to jest Antis, a tutaj jest poszerzenie, słuchajcie, do innych uzależnień w bardzo uproszczonej formie, tak? I to na takim manualu to jest zaraz tutaj może są instrukcje, zobaczcie, proste tabelki i on tu pokazuje, że Mind and Mood Assessment, no, czyli wszystkie takie tematy związane właśnie z uzależnieniami, słuchajcie, również od medykamentów, od błękitnego światła, od smartfonów, od praktycznie rzecz biorąc komputera, tak? Czyli to wszystkie rzeczy są tutaj w bardzo prostej obsłudze. Ja to się postaram pokazać już wtedy na tym następnym webinarze, tak? Który mamy w przyszłym tygodniu. Ja już tutaj są proste przyciski i będę ten temat omawiał i pokazywał. A widzicie, tu se terapia cały czas idzie i praktycznie sobie działa. Mogę ją zakończyć, zamknąć. Idę dalej do pytań, bo widzę się. Ile on kosztuje? Czy możesz mi przysłać tego PDF-a? Oczywiście, tylko przyślij mi, bo ja widzę tylko imię, Joanna, nie wiem która, się domyślam, ale lepiej tutaj na mój mail, już nie tutaj, tylko na mój mail wyślij mi, czy na WhatsAppa informację i kto ma ED, to słuchajcie, dopłaca tylko 350 euro plus VAT, tak? Także kiedy Rive będzie dostępny dla nas, no tutaj są już użytkownicy QX-ów, Ernest, jest już dostępny. I prawidłowo, z tego co wiem od innych tutaj, Ania na przykład dostała już, Ania ma praktycznie rzecz biorąc, no, dostała już fakturę z tym upustem z konferencji, także powinieneś sprawdzić swoją pocztę, bo powinieneś mieć tam już fakturę do zapłaty i będzie dla Ciebie dostępny. Ok, już wiem. Ten program przy dokupieniu do Skio Theta kosztuje 5400 brutto. To jest taka cena, jeżeli dokupujemy. Jeżeli masz Antisa kupionego, no to jest ta dopłata. Jeżeli nie masz i całość kupisz razem z Antisem, to on kosztuje 5400 i nie jest niestety objęty promocją tą minus 20%. O tym wspominałem. Nie ma tego tematu tam, tak? Dobrze. Dawajcie dalej z pytaniami. Ja się jeszcze tu przewinę i zobaczymy, jak to wygląda. I praktycznie też tutaj nagranie z tego otrzymacie. Będziecie sobie mogli obejrzeć, odtworzyć, jeżeli będziecie chcieli. Także tak to z mojej strony. Ja już dzisiaj będę powoli kończył. Zapraszam na następne spotkania. Zostały nam 3. Kolejne spotkanie jest poświęcone właśnie modułom tym samodzielnym. To się postaram tego Rive już w miarę tam trochę opanować, pokazać Wam go na żywo, bo go mam już tam tutaj u siebie na dostępnego. I pokażę też moduł Prayera i pokażę te rzeczy, których tutaj nie robiliśmy. Następne spotkanie jest poświęcone tylko modułowi SEnSO, to jest taka strefa beauty i jego wykorzystania. I na 28 grudnia mam ostatni taki webinar z tego cyklu, taki podsumowujący i też pokazujący, jak praktycznie rzecz biorąc pracować, jak doszukiwać się problemów. Już troszeczkę takiego warsztatu pokażę, jak to robić, ale tutaj myślę, że to jest bardziej dla osób
dla osób, które no, myślą dopiero o zakupie, bo tutaj tak, jak to pozwijmy nasi, to mają ogromne doświadczenie już i potrafią świetnie sobie radzić, ale też możecie zadać oczywiście pytania takie złożone, tak? Dodam jeszcze dla wszystkich QX-owców, skijowców, też myślę, że za niedługo zrobimy takie o tych nowościach. Musimy sami się z nimi oswoić i zrobimy taki webinar szkoleniowy o tych wszystkich nowościach, które weszły i się pojawiły. Także to są plany. Tutaj nie widzę pytań więcej na dzień dzisiejszy. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za Waszą bytność, czas, pytania, zaangażowanie i zapraszam na następne spotkanie w przyszłym tygodniu. Dziękuję i też życzę Wam dobrej nocy, spokojnej i mam nadzieję, że zobaczymy się, usłyszymy w przyszłym tygodniu. O, fajnie, dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję, bardzo cenne informacje, do zobaczenia. No miło, dziękuję za takie zwroty. Dziękuję. Ok, jeszcze raz. Alicja pisze, wspaniały webinar, bardzo też mi miło. Staram się dzielić tyle, ile się da. Ile tutaj czasu mamy. Ok, na razie, cześć. Pozdrawiam wszystkich.